Moi drodzy, ponieważ to ostatni raz w naszym VR-owym studiu, nic nie ucinałem z całości, oprócz kilku sekund, gdy kamerę wywaliło. Dzięki temu będziecie mogli zobaczyć po raz pierwszy, dlaczego nasze podcasty są takie prawdziwe, bez scenariusza, wprost na żywioł. Bo wszystkie nasze rozmowy na temat tego, co poruszamy dalej, są na filmie. A dlaczego to już po raz ostatni w naszym VR-owym studiu? Tego dowiecie się już dalej. Zapraszam serdecznie. Siedzę sobie w bujanym fotelu, zero potrzeb. Dobra, Coś to mi co? ręka ucieka. Lecimy? Dobra. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym podcaście VR-Caddy. Jak co roku zebraliśmy się, aby podsumować ubiegły rok. To jest 2025, ale nie tylko. Niestety Meta zamyka za kilka tygodni aplikację Workrooms, o czym porozmawiamy troszeczkę później. Więc dzisiaj oprócz standardowego podsumowania pogadamy również o bieżących wydarzeniach, bo nie wiadomo kiedy się znowu spotkamy. Już A widzę przed Wami razem ze mną stały skład podcastowy. Łysy z VR, Hostile. Siema, wcale nie jestem łysy w tym momencie. Content creator na emeryturze, Geek z kanału Geek on VR. Siemanko. Łukasz Galt-Tywoniak ze studia Spectral Games. Dzień dobry, witam serdecznie. Oraz gościnnie ponownie Maniek z VR-Caddy. Witam serdecznie. Oraz oczywiście projekt VR. Witam wszystkich. Szczerze powiem, panowie, że się stęskniłem troszeczkę za wami, żeby usiąść sobie z wami pogadać. Tutaj Ale w VR-owym studiu. Już widzę ten breaking news, ten nagłówek. Ostatni podcast VR-Caddy w Workroomsie. Koniecznie duże żółte napisy. Tak. Tak, no to mam już tytuł. I, Po raz ostatni podsumowanie roku. I jak Zuckerberg z takimi oczami gadzimi tam nad tobą z młotkiem. Tak, i te awatarki jeszcze takie, nie? I koniecznie wieżę Stare Eiffla. jeszcze, nie? Tak. Koniecznie wieżę Eiffla tutaj musimy postawić tą. Czemu wiesz? Aha, ten memowy, nie? To... Tak, no A, z Words. Ja pierdzielę. Dobra, chłopaki, zróbmy małe na szybko podsumowanie, bo poprzedniego podcastu, bo w czerwcu... Taki był długi. Tak, w czerwcu... 3 godziny był. Tak, Robiliśmy teraz trzeba 3 godziny. streszczenie zrobić. W czerwcu ubiegłego roku nagrywaliśmy tutaj dla was podsumowanie... Przerwę, ale to może powiedz, o czym będziemy mówić, że jak ktoś wejdzie, to niech taki mini spis treści otrzyma. Czy jest warto czekać do końca? Jest warto czekać, cicho bądź. Oczywiście, że jest warto czekać. Jest warto No czekać. to Galt ma bardzo ciekawe informacje do przekazania i jest na co czekać. Okej, to ja może wspomnę, że no, będziemy gadać o tych zwolnieniach Mety, które się wydarzyły. Będziemy gadać troszeczkę o sprzęcie od Valve. No tutaj właśnie, tak jak wspomniałeś, Łukasz wspomni coś o swojej gierce. Tak, ja pogadamy troszkę o- rąbka informacji o Lightkeepersach, tyle ile mogę, to coś wam opowiem. I pogadamy o jakichś naszych topkach, top 5, no i tyle. No. Ogólnie też Zapraszamy. o grach, które wyszły w drugiej połowie 2025 roku, ponieważ pierwszą połowę 2025 roku omawialiśmy w czerwcu w podcaście, do którego was odsyłam, jeżeli chcecie Tylko tym zobaczyć. razem nie będę wymieniał 50 gier, bo Nie przez będziesz. 3 godziny. Ja tutaj później na szybko wymienię, jak przejdziemy do gier. Ale takie szybkie podsumowanie. Jestem. Czkawka? Jestem. wygląda jak jakieś opętanie. Opętanie. Ty jesteś opętany, ty się bujasz cały czas. Powiedziałeś, żebym się bujał, to się bujam. Okej, w poprzednim podcaście rozmawialiśmy o Quest 3 Xbox Edition. Macie jakieś dodatkowe przemyślenia dotyczące tej akcji z Xboxem? Bo była akcja, sprzęt się wyprzedał i to tyle w temacie. W sumie w końcu kupiłeś Hostile?
Prawie kupiłem, ale stwierdziłem, że po co. Nie, ja mam jedno. Gdzie No. jest czarny Quest 3? Właśnie. No to o tym samym sporo rozmawialiśmy, kminiliśmy pół roku temu, że gdyby nagle Meta wypuściła czarnego Questa trójkę, to ja od ręki, kurczę, sprzedaję nawet za grosze swojego Questa i kupuję czarnego, bo no... Ale szczerze, nie żałuję, że nie kupiłem tego 3S-a. Jak był na promce z okazji Black Friday, za 1500 był dostępny chyba w X-Comie, co nie jest jakąś tam złą ceną za ten sprzęt, nie było kolekcjonerski, tylko że stwierdziłem, że po co, przecież i tak będę kupował coś w stylu Questa 3, jakiegoś Asusa ROG VR albo coś innego podobnego, no i teraz bym miał Questa fajnego. Czarnego. Czy w sumie on chyba tam dużo ludzi, tak mi się wydaje, że go kupiło bardziej dla tego Celem gamepada. kolekcjonerskim. O, no Tak. tak też. Bo to jest kolekcjonerski gamepad, to że od tej jakiej wersji tej i wiesz, ludzie się chyba rzucili. Przeczułem, że może szczególnie ci, kilka co- osób było rzeczywiście, że założyli te okulary, zobaczyli, że może wow, tak samo się zajarali tak jak my. Natomiast czuję, że duża większość jednak było, jak to tak żeśmy mówili o tej retencji, że no po pierwszych gdzieś tam wow, och, achach, te gogle jednak trafiają gdzieś tam na półeczkę i często Mi się ludzie wydaje, na że nich nie to bardziej, wracają. bardziej się wysprzedało u graczy, którzy przeszli w pewien sposób też znaczy nie można powiedzieć, że przeszli, ale VR jest jakąś dodatkową rozrywką dla nich, ale głównie są fanami Xboxa. Więc myślę, że to przede wszystkim takie osoby kupiły, że no, skoro Xbox, no to żeby Też, mieć chyba dodatkowego ostatnio Xboxa do kolekcji, nie? Ostatnio żeśmy rozmawiali, że no tam chyba z Mankiem też mieliśmy, że często widzieliśmy na tych forach, tak? Och, w końcu zagram w gry VR z Game Passa, nie? Bo takie było odczucie, znaczy tak tak. ludzie myśleli, że tak będzie. Duża część ludzi była Mhm. źle doinformowana, a że czasy Dokładnie. mamy jakie mamy, ludzie zamiast się zapytać, po prostu klikają i sami sobie chyba dopowiadają, nie wiem na jakiej No, zasadzie sporo działa. spędziliśmy ostatnio czasu właśnie na tej rozmowie, że... Ale śmiejcie się, tydzień temu Meta wrzuciła jakieś placeholdery na swoją stronę, na swój sklep. Jak się odpalało główną stronę sklepu Horizon Store, to wyświetlały się gry z logami Xbox. I dało się przejść Tak, do było, rzeczywiście. zakładki, gdzie było właśnie pełno odnośników do gier z Game Passa, bez zdjęć, same logo Xboxa i to były jakieś placeholdery, bo nie było tam hiperłącza nawet. Tak, jakby ktoś skierować do przypadkowo na produkcję posłał sklep dla takich osób, które zakładają gogle, żeby grać we flat. Tak. Czyli, że klikasz w sklep i chcesz zagrać w to, pach, odpala Czyżby się to i była pach. jakaś odpowiedź na Frame'a? Taka podkładka, że na naszych goglach Może też możesz tak. zrobić to samo, nawet prościej, bo od razu Możliwe. ikonka do gierki. To dobrze znaczy, gra chyba też to skórze. robiła wcześniej. No, Raczej to jest takie miotanie się już. No tak, ale Tak. skoro to się pojawiło, rozumiem, że to wyciekło po prostu jako nie wiem, opcja, która ma być dostępna w przyszłości, czyli no, wiecie o co chodzi, No. nie? Oni i tak teraz muszą robić porządek na sklepie ze względu na tego Horizona, co gdzieś tam mam info, że tam już to powoli następuje, więc faktycznie myślę, że może być tak, że rzeczywiście poszła opublikowana wersja bez jakiejś ukrytej warstwy, która jest jeszcze w trakcie developmentu, no nie? No przypał straszny, no ale okej, rzeczywiście macie rację, mogło tak być, nie? No A i wiecie, Znaczy, że sam szczerze, lubi że ja czasami wychodzić tak robię, że przez- wiem, że szefowi się nie chce gdzieś tam logować na konto, mówię, puszczę chwilę na produkcję, sobie zerknij, czy jest dobrze i wtedy cofam, nie? Więc może coś takiego zrobili, nie wiem. Szybki test. Ja tylko wtrącę. Sami wiecie, że Meta lubi dosyć agresywnie odpowiadać swojej konkurencji. Wyobraźcie sobie, że jest premiera Stream Frame'a. Chodzą tam, powiedzmy, no raczej słabsze gierki, takie typu Hades i tym podobne, i w tym czasie wychodzi Meta na scenę i pokazuje, że owszem przez chmurę, ale przez dobrą chmurę, bo jednak Xbox ma dobrą chmurę, możesz sobie zagrać tak samo jak na Frame'ie, tylko że na przykład w Doom Eternal albo tam w jeszcze co tam nowszego chcesz, nie?
Może dlatego Ale oni właśnie to lubię, puścili tak do testów też. No. Znaczy, Metal ja nie powiem, lubi to nie działało. Tam nie działało trzymać. żadne hiperłącze. Tam tylko Tak, wyświetlały się tak, że To są jakby takie ktoś na gry. test puścił. No. Ale jednak o tym mówimy, nie? Czyli No. zadziałało. Dokładnie. No. Dobra, kolejnym tematem, o jakim mówiliśmy, zastanawialiśmy się, co dalej z Onwardem. Natomiast pomimo, że Devi przeszli do innego studia, które no de facto w tym momencie już tak jakby nie istnieje. Znaczy istnieje, ale pomniejszone o 99%. Ale 3 miesiące temu, mimo wszystko, wleciał kolejny update do Onwarda przecież. Był jakiś patch. Więc Tak? teoretycznie, kurczę, pół roku temu... Nie wiem, 3 studio- miesiące temu wyszedł Forefront i że od tego czasu nie Wszyscy widziałem mieli w Onwarda na nosie. oczy. Tak, Cokolwiek. ale jak Scena patrzyłem... VR taka jest, że skaczemy Jak z platformy patrzyłem, na platformę. Z gry na grę. jak patrzyłem właśnie w aplikacji, wszedłem na Onwarda, bo pamiętałem, że jakieś kilka miesięcy temu właśnie pojawiła mi się informacja, że jakiś update jest do Onwarda. I specjalnie wszedłem, Aktualizacja tego licencji. i specjalnie, Pięć specjalnie wszedłem i był tam jakiś patch z fixami do Onwarda 3 miesiące temu bodajże. Ale to nie I- fiksują chyba to, co ludzie narzekali, że to drobne grono, które zostało wiernych, tam po prostu wymagało jakichś fiksów takich Tak, okej, kluczowych, że- ale pamiętaj, że kurczę, zlikwidowali studio. Nie zlikwidowali studia, tylko scalili. Więc oni No, jeszcze no dobra, mogli się no. czymś zajmować. Scalili ale z 3 kamuflaż, miesiące które... temu to było dosyć dawno, nie? W świecie No tak, no technologii. scalili studio z kamuflaż, które no de facto w tym momencie ma tylko liczy kilka osób po zwolnieniach mety. Teraz, ale 3 Teraz. miesiące temu było inaczej. Nie, no w mecie, czyli w Oculus Studios, to sytuacja wygląda tak, że tamte wszystkie studia to się strasznie mieszają. Przy samym Batmanie, jakbyś zobaczył na końcu napisy końcowe, jest informacja, że nad tą grą nie pracowały tylko Camouflage, ale tak samo Sanzaru, Ready at Dawn, zanim jeszcze zostało zamknięte. No ja się Armature. dziwię, jak mi powiedziałeś, że nad sequelem pracował Sanzaru, więc... No ja mówię to na zasadzie pewnie takiego wymieniania, ale do tego jeszcze dojdziemy. W każdym razie tam Temat. Nie uważacie, że nie wiem, czy przechodzimy do tematu tego już płynnie, do właśnie zmian w... Jeszcze nie. jeszcze na dobicie zostawiam. Tak, na dobicie, dokładnie. Okej, debatowaliśmy również nad zakończeniem wsparcia Beat Sabera na PSVR 2. Coś nowego wiecie? To w ogóle weszło w życie, czy zrezygnowali Znaczy nowe z tego? patche nie Bo ja wychodzą, nie mi wiem. nie wychodzą nowe aktualizacje, ale W podejrzewam, że niedługo grubej zaczną... bańce nic się nie obiło o uszy, że jakieś płacze czy krzyki. Znaczy, Po no prostu temat został temat wygasł zamknięty, i oni tyle, popłakali i chyba się skończyło, już dalej Tak. nic nie było słychać, nie? Co z tym się, Wiem, czy im coś dramy się udało internetowe. ugrać? Chyba nie, po prostu i tyle. Nie, no, Okej. Wiecie co, no, tam była propozycja bojkotu, że zmieniajmy oceny, bo da się na PS Store zmieniać oceny na jedynki właśnie. I zmieńmy oceny na jedynki. Sprawdzałem po miesiącu, nic się nie zmieniło ocena. A ludzie dalej no, kupywali tą grę, no to jest jednak Beat Saber i dalej w tym momencie jest na pierwszych miejscach na PlayStation Store. Więc Tam nadal w podstawce jest dużo fajnych piosenek. Nie? Ja do dzisiaj mam kupioną podstawkę bez żadnego DLC i nadal uważam, że to można sobie grać przez tyle lat, nie? najbardziej. Co jakiś czas. To też mam kilka Szczególnie urów. dla nowych, Dokładnie, nowych ludzi, nie? Bo, dokładnie. no bo jest tak naprawdę jak każda gra rytmiczna, niski próg wejścia tak naprawdę. Tak, prawda jest taka, Zdecydowanie, że- no i Beat Saber to jest jeszcze taka, można powiedzieć, ikona VR-u, nie? Ona występuje w mass Tak. mediach, gdzieś tam No. bardzo często pojawia się u różnych streamerów i tak dalej, nawet w Jest takich jedną z lifestyle'owych, nie? Po prostu najprostszych filmach, gier więc- takich level entry, nie? Żeby po prostu odpalić tak. byle komu, byle żadnej wiedzy, stoi się w miejscu, więc nie ma, raczej jest słaby ten efekt, że tak powiem, ten wymiotny, gdzie niektórzy myślą, że kiedy my się poruszamy jako postać, a tu ewidentnie my No. stoimy, na nas lecą Dokładnie. klocki. Czy mi się wydaje, że tam narzekają osoby, które mają Beat Sabera jako to jest jedyna gra, jaką grają. W VR-ze to mogą narzekać, bo ja na przykład modowałem, dodałem te co jakieś 1000 piosenek, ale później uznałem po co.
I mam tą podstawkę, mam kilka tam ulubionych utworów i w różnych trybach, te 360 i tak dalej, i jest co robić tak naprawdę, żeby raz na jakiś czas sobie wejść i pomachać tymi pałeczkami, nie? Społeczność Beat Sabera dzieli się na dwie grupy właśnie. Jednych, którzy sobie odpalają pomachać pałeczkami i tych, którzy uważają, że ta gra nie istnieje bez opcji złamania jej i używania wszelkiej maści piosenek za darmo, nie? Bo dużo ludzi nie dociera, że ktoś może po prostu chce sobie kupić tam, nie wiem, faktycznie ten jakiś tam DLC, ale niekoniecznie trzeba, nie? Może No się ja bawić mam tą na grę przykład bez... kilka zmodyfikowania jej. wybiórczych DLC, ale to kupowałem stricte dla żony, że mogła pograć, no bo więc... Dobra, proszę mi tu gadać o Beat Saberze. Co masz następnego? Następne, no ostatnim tematem, który poruszyliśmy w takich właśnie aktualnościach i tak dalej, i teraz bardzo płynnie przejdziemy z podsumowania do nowego podsumowania, że tak powiem. No, ze streszczenia podsumowania do drugiej połowy roku. O, może tak. Na końcu poprzedniego podcastu Geek ty zadałeś pytanie, które mocno nas rozbawiło. Pamiętasz? Nie. Możesz wspomnieć? A co dalej? Ale A co to też dalej nas z rozbawiło Descartem? te pytanie. A co Słucham? dalej z Descartem? I pewnie powiedzieliśmy, że to mit i że nigdy nie wyjdzie. Tak, Aha, tak. dobrze. I właśnie się No tak, w śmieliśmy. czerwcu to jeszcze to był mit jeszcze w czerwcu. Dokładnie. Dla tych, co nie wiedzą, Descartes to jest taki mityczny sprzęt od Valve, który Nazwa od robota lat... i kolejnych gogli, która była Tak. w popkulturze Descartes to chwalona jest główny bohater łowcy androidów. 6 lat. 6 lat. Descartes słyszę 5-6 lat. Dobry. Coś takiego. Wiem, ale w drugiej połowie 2025 roku Valve nas zaskoczyło, ale to już zostawiam temat Gigowi i Mańkowi. Tak, więc Descartes został, oficjalnie już jest frame'em, tak? I będzie należał do rodziny urządzeń Valve, czyli do między innymi obok Steam Decka będzie Steam Controller, druga wersja, on chyba miał kryptonim Ibex, w sumie jak nazwali ten PC-cik? Steam Machine. Steam Machine, tak. Leciało mi z jak głowy. ładnie Przecież to tak powiedziałeś, samo jak ten stary Steam Machine, co kiedyś się nie udał. Powiedziałeś W sumie- to tak ładnie, Descartes został frame'em, jak to tak po angielsku by to nazwać. Descartes was framed. Został robiony. Oczywiście my, jako że zajmujemy się VR-em, to pominiemy kontroler oraz Myślę, że Machine. pominiemy Descartesa. Chociaż tak. w teorii te trzy sprzęty tworzą całość Jedność. jako jedno, teoretycznie, bo tego nie wiemy niestety, bo Tak. mało tych informacji, teoretycznie powinny tworzyć jakąś całość, która powinna działać jakoś. A jak to? Gal pewnie by wiedział coś więcej, ale pewnie nie może. Nie, no wiesz co, my staramy się o jakieś devkity tego sprzętu, żeby w ogóle zobaczyć, o co z nim chodzi i tak dalej. Ale z tego co wiem, to tam jeszcze żadne zielone światła dla deweloperów nie zostały puszczone. No nie? Więc to jeszcze A czekamy. właśnie wyciekają informacje na internecie, że niektórzy deweloperzy się tam chwalą, że mają coś. Ale to, No, ale to przecież, przede wszystkim, czekaj, który to? Gamertag? Że jego znajomy deweloper już ma i bardzo mu się podoba. No jest, słuchajcie, jest taki facet, który ostatnio wklejałem u nas na Discordzie linka w Decardzie, który prowadził podcast swój, chyba trwał 5 godzin? Albo Tak, z półtorej goglami na godziny. głowie. Mhm. Z goglami na głowie, którym opowiadał chyba na temat kodowania w Godocie, na temat VR-u. W międzyczasie wspomniał parę tam rzeczy właśnie o goglach. Jedno, co jestem zdziwiony, bo ja osobiście nie znam tej postaci, nie wiem, kim jest ten facet. Rozumiem, że dopiero on się uczy deweloperki i posiada gogle i pokazuje je publicznie, gdzie na przykład obok nas siedzi deweloper, który stworzył ze swoją firmą faktycznie działającą, fajną grę i dopiero się ubiega o, wiecie, No tak to działa. DevKita i w sumie nic nie wie na ten temat równie dobrze tyle co my, nie? Że no, może się uda, nie? Bo jednak macie już jakieś zaplecze, więc nie jesteście, że tak powiem, jakimś no-name'em z neta. To mnie dziwi, nie?
No właśnie, to jest trochę dziwne, dlaczego, czy to prawda, czy nie, no to wiesz, też ciężko stwierdzić, czy to faktycznie, kurczę, był Descartes. Znaczy, Nie, może tak, skupmy no. się na tym, co w sumie wiemy, tak, że Pewnie. no to będą, bo tak trochę teraz odbiegamy, tak jakbyśmy nic nie wiedzieli, tak? Przepraszam, tak po prostu byłem. Nie, no Ja Szymanek, jeszcze że wie dodam- dużo więcej ode mnie, natomiast tutaj dla widzów, że to będą gogle, podobnie jak Questy już standalone, czyli typowo samodzielne, natomiast będą się bardziej skupiać na PC VR i obsłudze bezprzewodowej. Będą działały na SteamOSie, dostosowanym pod VR. Jaka będzie optyka? Pancake'i oczywiście, czyli tak jak Quest 3 oraz Pico 4. W sumie tam rozdzielczość tych ekranów to chyba minimalnie ma być chyba lepiej niż Quest 3, nie? Maniek? 2160 na 2160. Mają identyczną jak Pico 4 mieć rozdzielczość. Mhm. Mają No to mieć... wiesz, tylko że przy większym Tak, field of tak, view to to będzie TPD pewnie będzie mniejsze delikatnie PPD. mniejsze prawdopodobnie. Zresztą zobaczymy, jak to będzie, jak już oczywiście wyjdą. Ponoć Screen Door Effect jest bardziej wyraźny, no tylko tyle. I dlatego ja dzisiaj o tym myślałem, kiedy myślałem na temat tego podcastu właśnie, że chyba prędzej skupiałbym się, jako że miałem na sobie gogle Pico 4 i te Pico 4 Ultra, prędzej skłaniałbym się, że frame będzie miał właśnie optykę bardziej, może lepszej jakości soczewki, bo mam nadzieję, że będą lepsze, bo też te Pico 4 były taką pierwszymi pancake'ami takie dostępnym dla mas, one to też miały swoje wady, że będzie to lepsza optyka, ale faktycznie Quest 3 ma delikatnie ostrzejszy ten obraz, bardziej taki jaśniejszy. Zbity, no ma więcej PPD ze względu na to, że Ma ta troszeczkę, rozdzielczość ma jest bardziej troszeczkę, ten tak, więc, FOV jest mniejszy, czyli są bardziej zbite te piksele. Nie? Tak, więc mniej więcej potrafię sobie wyobrazić, jak ten frame może wyglądać, nie? Bo jednak mimo tego, że można to nadrobić dużymi rozdzielczościami, to jednak jakościowo, wizualnie ten obraz jest, no, nie będę tu oszukiwał, trzeba przyznać, że jest ciut gorszy. Ta ostrość tego obrazu, nie? Jest ciut gorsza, nie? Więc podejrzewam, że we frame'ie to będzie właśnie klasa Quest 3, ale bardziej w kierunku Pico 4, czyli tej w dolnym kierunku, nie? Jakościowym oczywiście. Co jeszcze wiemy na pewno, że będą miały śledzenie wzroku, tracking, który będzie wykorzystany do forward rendering, tylko że nie tak jak dotychczas to znamy, że w momencie renderowania grafiki, tylko będzie wykorzystywany Do ostrzejszego obrazu. do streamingu. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, w sumie jak oni to tam tłumaczą. No W sensie, Dynamiczny bitrate streamingu, tak. To miejsce, w którym będzie patrzeć twoje oko, będzie największa ilość megabitów, czyli największa ilość ostrości tego, wiadomo, tej jakości obrazu, a tam, gdzie nie patrzymy, będzie rozmyte. Czyli to samo, co ma każdy ten eye tracking miał od początku działać, tylko w innym troszeczkę na innym poziomie renderowania. Ten zwykły eye tracking nie obciąża, to znaczy ma za zadanie to, żeby nie obciążać tak bardzo komputera, podzespołów, a tutaj to nie będzie miało wpływu na a ten podzespoły, nie będzie tylko tak na obciążał obraz. po prostu sieci. W sumie tak Tak, to można tutaj- wytłumaczyć. Tak, To ja się tylko wtrącę, że jednak scena liczy na to, że będą te sensory i że w grach, Się jakoś które będą... złamie. Znaczy nawet nie tyle się złamie, tylko że będzie można je faktycznie wykorzystać w grach standalone też do tego samej funkcji, czyli już nie tyle do streamingu, co do faktycznie wyświetlania właśnie z eye trackingiem gier, żeby troszeczkę tej mocy zaoszczędzić. Ale czy to jest możliwe? ja podejrzewam, że to przede wszystkim zrobi, to zajedzie baterię. Bo ja wiem, jak działa Quest Pro z eye trackingiem. Tak, To- no i Galt siedzi, nic nie mówi. Był zajęty, kurczę, nową grą, więc teraz zapisuje wszystko odnośnie Steam Frame'a, żeby Nie no, kurczę, już się szykować na ten. słucham z ciekawością i ja nie ukrywam, że w ogóle dla deweloperów, którzy dostarczali gry i produkty dla Mety, to była zarąbista wiadomość, nie? Jak usłyszeliśmy, że w ogóle coś takiego ma się pojawić, już są takie konkretne deklaracje gdzieś tam ze strony Valve'a, że coś takiego wchodzi. Miałem takie poczucie, znowu Lord Gaben wjechał na białym koniu po prostu i gdzieś tam będzie nadratował i my się zarąbiście cieszymy z tego powodu, że coś takiego będzie. Jaramy się tym tematem. No i jak będę
faktycznie wiedział coś więcej, no to od razu tutaj dam wam Będziecie znać. ogarniać Medievala na frame'ach? Bardzo bym chciał, żeby tak było. Ale wpierw musimy dostać urządzenie do ręki i zobaczyć w ogóle czym to się je, nie? Bo ogólnie no dużo już tak naprawdę deweloperów zapowiedziało, że ich gra trafi również na, wiesz, na frame'a, nie? No, ja tego jeszcze nie chcę zapowiadać, bo ja jestem bardzo ostrożny w takich różnych deklaracjach. Musimy zobaczyć, co tam w tym piszczy, czy przypadkiem nie mamy jakiegoś długu technologicznego, który gdzieś w jakiś sposób nie pozwoli nam tego zrobić. Aczkolwiek jestem dobrej myśli, no nie? Wydaje mi się, że będziemy chcieli to zrobić. Natomiast proszę nie traktować tego jako żadną deklarację z mojej strony. A ty, Maniek, z tego co wiem, to na premierę, czy nawet preordera, no to wyczekujesz, żeby... Tak, ja Frame'a wyczekuję, ale może wrócimy do tematu ogólnie tego samego frame'a i skoro to jednak są pierwsze gogle, które będą tak masowo robione, znaczy masowo, no jako duża platforma, konkurencja Questa, to może warto by było, mam tutaj przed sobą tabelkę wstępnie chociaż na szybko porównać, czym są te gogle, dla kogo one są, czego się po nich Znaczy, spodziewać i Mogę czego jeszcze chwilę, bo w oczekiwać. sumie nie dodaliśmy, bo Mhm. na tych goglach będzie można grać również gry platowe. Bez komputera, bo też trzeba o tym wspomnieć. I nie będzie do tego potrzebny gamepad, bo oczywiście normalnie w Questach nie jest to Omówimy możliwe, to, ale jak omówimy wiemy, moderzy, my również kombinowaliśmy i bez problemu możemy instalować w sumie gry flatowe przez simulatora i tak dalej. I ogrywać je, natomiast tutaj trzeba też wspomnieć, że kontrolery będą posiadały pełny układ gamepada, czyli nie trzeba do żadnego gamepada, wystarczą te dwa kontrolery, to ze względu tego, że będą miały D-pada oraz ABXY normalnie oraz Krzyżaka. nie wiem, to różnie, triggery, bumpy również podwójnie. Nie tak jak w Questie jest tylko trigger osobno i grip, tam będzie właśnie to rozdzielone. Nie wiem, jak to się sprawdzi w trakcie gry, bo to tam troszeczkę dziwnie wygląda. Ale tylko te... Ale przeczytałem, że to sprawdzili, ale daj mi jeszcze dokończyć, bo nie wiem, osoby, które nie wiedzą, kontrolery VR-owe, przynajmniej taki standard wyszedł, że nie mają D-pada, natomiast A, B, X, Y jest rozrzucony między dwa kontrolery. Czyli są tylko po dwa przyciski lewa, prawa, nie? No i mamy jeszcze te dotykowe, które też pełnią funkcję, ale zawsze nikt nie wie, jak z nich korzystać. Tak. Tak, no, Ale tak tylko nawiasem mówiąc, bo tutaj powiedziałeś, że na Questie to jest niemożliwe, tylko że Questa można sparować z padem. W sumie każdy sprzęt mety Tak, Oculusa tak. od 2016 roku, wcześniej, nawet jeszcze prototypowe DK1 zawsze się dało sparować kontroler do Xboxa i to jest o wiele wygodniejsze niż wszelkie kontrolery dotykowe, których się próbuje używać jako pada. No Bo tak, nawet ale ja jeżeli to- powiedziałem, że niemożliwe. Ja powiedziałem, że możemy mniej to więcej. zrobić, tak? Że to nie, znaczy większego problemu nie ma, że idzie zainstalować i normalnie Tylko, że nie ma używać. przycisków, no. No to nie jest taki problem. A jeżeli chodzi też o kontrolery dotykowe, to widziałem niedawno, nie wiem, chyba Woland wrzucał, że Megan, ta firma wypuściła nakładki do kontrolerów Questa z dodatkowymi przyciskami, że dzięki temu można sparować właśnie z komputerem i w PC VR właśnie grać w jakiś symulator z dodatkowymi przyciskami i tak dalej, więc Tego myślę, nie że to też widziałem. Będę da musiał się poszukać. skonfigurować. No dobra, Tyle. słuchajcie, to może na wstępie powiemy, czym się w ogóle różni Quest 3 i Steam Frame, bo obie te platformy będą no, ze sobą na bieżąco porównywane. pod Ceną każdym się kątem. różnią, będą na pewno. Na pewno ceną. No, Ceny jeszcze nie wiadomo jaka Tak, będzie, znaczy ale, wiemy. ale z tego, na co- pewno nie ma co liczyć, że będzie to cena Questa 3, nie? no nie. Który dla wielu obecnie nawet jest za drogi. Przypomnę, że Quest 3 na premierę w wersji 512 GB kosztował u nas 750 euro, więc to nie był tani sprzęt. No, kupiłem, No, pamiętam, nie, te no, ponad 3 kupiłem kafle też. wydałem. Dobrze, słuchajcie, to teraz tak, no czym się różnią, zacznijmy od najważniejszej rzeczy, czyli procesora, tak? Oba gogle posiadają procesory ARM, na Questie 3 jest to Snapdragon XR2 Gen 2, na Steam Frame będzie Snapdragon 8 Gen 3. No i teraz z jednej strony o co chodzi, dlaczego Gen 3,
a nie na przykład nie Gen 5 lub Elite? Z drugiej strony, dlaczego Gen 3, a na przykład nie XR2 Plus lub cokolwiek pochodnego w tym zakresie? Czy macie jakieś zdanie na ten temat? No, musi wyjść potem Frame Pro, no nie? No tak, tylko że znowu ten Gen 3, no to też już jest Albo procesor, Elite. który... Znaczy tak, jedyny powód, dla którego ja rozumiem, że on jest wykorzystywany, to jest fakt, że ten procesor już jest kilka lat na rynku i on już jest w pewien sposób poznany, plus ten projekt, który tworzą oni swój, ten właśnie po cichu, który wyciekł, że jednak opłacali część środowiska deweloperskiego na temat Flexu, czyli tej swojej warstwy jak to, zgodności, nie wiem jak to dobrze było nazwać. Więc może to jest tego powód. No tak czy siak teoretycznie ten procesor jest od około 25% do 30%, wiadomo, różne są wartości podane, jest silniejszy od XR2, który jest w Questie trójce, nie? No więc czy to nie przypomina trochę przypadku Questa pierwszego? Bo gdy Quest pierwszy wychodził, on wychodził na procesorze Snapdragon, któryś tam jeszcze, to był właśnie procesor kilkuletni. I dopiero rok później wyszedł Quest 2, bo tam nie było dużego przeskoku, na całkowicie nowym procesorze, który miał dopiero kilka miesięcy, ten XR2 Gen 1. Więc być może to jest też jakaś pierwsza przymiarka i może faktycznie pójdzie coś nowego później, tylko że czy tego ludzie chcą, żeby od razu po roku wychodził nowy sprzęt, to trochę by się niektórzy poczuli pewnie. Myślę, że nie. Chociaż Valve jest do tego zdolne, lubi sobie wydawać swoje wersje Pro swojego urządzenia. No tak, ale... A pani się i tak ucieszą. No cóż, no my możemy sobie dywagować czemu. No tutaj, tak jak mówił Maniek, że prawdopodobnie oni bardziej sterowniki mają ogarnięte do tej AK Protona, ala Protona, czyli żeby zgodność z grami flatowymi była jak najlepsza, bo sam Maniek zauważył, że nawet osoby, które gdzieś tam sobie siedzą i dłubią te sterowniki, ze starszego procka są w stanie więcej FPS-ów wycisnąć w gierkach na RM-ie niż na nowszych, nie? Socketach. To czy nie uważacie, że Steam Frame jest trochę cały czas bardziej triggerowany na granie płaskie niż na VR? Bo tutaj też mi chodzi przede wszystkim o podejście Valve do całej promocji Steam Frame'a. Znaczy, wydaje mi się, że tutaj im prościej jest uderzyć ze względu na dużą bibliotekę, nie? Tak. Że będą mieli się co pochwalić i co pokazać już na start po prostu klientom, czyli potencjalnym osobom, które będą chciały kupić ten sprzęt, niż to, nie wiem, mamy 5 gierek na krzyż VR-owych, nie? Okej, bo ja teraz, bo jeżeli chodzi o Steam Frame'a, to wcześniej nie rozważałem możliwości zakupu, bo uważam, że mi to jest niepotrzebny ten sprzęt, że nie ma tutaj dużego przeskoku z Questa 3. Obecnie dopuszczam, biorę po taką rzecz pod uwagę, że jednak może kupię ten sprzęt, tylko cały czas mam jedną taką myśl przed oczami. Po co? Co mi to da? Bo to, co mnie interesuje w tym momencie, to gry. Nowe gry, kolejne gry i tak dalej, i tak dalej. Tylko pytanie, czy Cię interesują bardziej VR-owe czy flatowe? Nie no, VR-owe. To mnie w tym momencie tylko interesuje i nie wiem, co mi da więcej Steam Frame bo może mi zaproponować Quest 3 w tym momencie. Bo przede wszystkim też to będzie, z tego co właśnie widziałem, to będzie jeden z pierwszych headsetów, i pierwszy od Valve, który jest wypuszczany bez jakiejś gry przewodniej, bez jakiegoś takiego bangera, żeby pokazać, że to jest właśnie sprzęt, że ma jakiegoś fajnego ekskluzywa. No ludzie bardzo liczyli na Alixa drugiego, gdzie okazało się, że no niestety, ale... Nic A nie to jest wiadomo, już może potwierdzone, tak, że nic nie będzie? Oni już powiedzieli, że nie robią gier VR, ale czy wiadomo, czy nie wiadomo. Ale ile w tym może prawdy, to zlecili to Nie komuś wiem. i po prostu Wydaje mi się, że gdyby mieli coś w planach, to by w swoich tych materiałach, kiedy ta banieczka, ten balonik się dmuchał w tym momencie premiery, to nie by pokazali, żeby jeszcze Stone'a, tylko pokazaliby jakieś urywki ze swojego właśnie, że słuchajcie, na tym sprzęcie pogracie tego mitycznego, PC-towego Alexa. Gdyby mieli to w ramach, to by pompowali ten balonik, tak jak do tej pory, pokazali Ghost Stone, czyli grę, która też na standalone wygląda świetnie. Przede więc wszystkim hypowaliby graczy, bo
bardzo dużo ludzie właśnie mogliby ściągnąć tym, że przy premierze właśnie Frame'a będzie premiera Alix 2. Więc dużo ludzi by właśnie tą drogą poszło. Ja przeczuwam, że a nawet... skoro oni Czy nic wiecie nie, co, bo nie może pokazali, odeszliśmy to... od tematu, bo Hostal się zapytał, czym te gogle mogą go skusić. No, tu każdy też może mieć na tym swoje zdanie. Ja Kolory osobiście mam zdanie czarne takie, że będą. dla mnie na przykład Frame to będzie Quest 3 Pro na sterydach, czyli będzie 2 razy lżejszy. Zakładam, że będzie dzięki temu wygodniejszy, bo mimo, że Quest 3 bez masy dodatków, czyli w wersji takiej dosyć odchudzonej, czyli z jakąś tam gumką czy zwykłym montażem, nie są ciężkimi goglami, no ale te 500 gram jednak waży na twarzy i po dłuższym czasie mnie osobiście już są uciążliwe i mi przeszkadzają, więc ja osobiście liczę na lżejsze gogle. Znaczy lżejsze to raz, bo front ma być 2 razy lżejszy od Questa 3, plus bateria z tyłu, wyważenie. Po drugie, zakładam, że mam nadzieję oczywiście taką, że tą samą grę standalone, którą mógłbym otworzyć na Questie 3, którą dostanę na przykład na Frame'ie, może będzie działała powiedzmy troszeczkę lepiej, czyli zamiast tych 72 klatek będzie miała 90, albo powiedzmy zamiast mieć ASW czy tam inną metodę będzie na przykład działała bez tego, może jest to możliwe, lub będzie działała tak samo, ale powiedzmy będzie miała o te 20% wyższą rozdzielczość na starcie, którą nie trzeba osiągać w optymizerze na przykład na Questie 3. I w sumie to tyle, co ja oczekiwałbym chyba od tego sprzętu jako standalone. A jako PC VR, który ma też wymaksowaną opcję jak na tą chwilę, czyli 500 megabitów na Virtual Desktopie, czyli pełna rozdzielczość, godlike, też nie oczekuję jakichś wielkich zmian. Podejrzewam, że będzie to samo, tylko dojdzie mi efekt taki, że faktycznie krawędzią oka będę widział bardziej rozmyty obraz, tak jak ostatnio sobie ustawiłem. To muszę pochwalić, to tylko wtrącę, że odpaliłem z tym linka pierwszy raz chyba odkąd on wyszedł, kiedy wcześniej się nim trochę bawiłem i stwierdziłem, że co w nim nie ustawiłem i tak odbiegał mi od tej jakości, którą uzyskiwałem na Virtual Desktopie, a teraz muszę przyznać, że chodził mega płynnie, jakościowo troszeczkę odbiegał, ale nie był to jakaś tam duża różnica, ale był bardzo duży, mocny, miał swoje to rozmycie właśnie, które jest przystosowane chyba już pod właśnie frame'a, po to dynamiczne śledzenie oczu, nie? Że to będzie fruwało po ekranie, a ja osobiście po prostu miałem dookoła, wiecie, no na krawędziach to rozmyte ten obraz, nie? Tam jest od początku, więc jeżeli zależy kto jak patrzy, nie? Ja mam takie dosyć, od zawsze patrzę bardziej szerokokątnie. Mimo wszystko, że ruszam Tak, tymi wiem. oczami, to mi to przeszkadza. Jeżeli są osoby, które mają leniwe oko i one ruszają tylko głową, to one tego nie zauważą nawet, nie? Znaczy, słuchaj, widać po prostu, że to jest budowane od zawsze pod coś ze śledzeniem wzroku, czyli docelowo Tak. pod frame'a. To też nie jest projekt, który urodził się To wczoraj. w sumie nad ani tym w zawsze zeszłym płakał roku, nie? Cezarus, tak? A że efekt uboczny jest taki, że Nie gogle, pamiętasz które tego nie posiadają, kolegi? to widać na krawędziach po prostu tą stałą porozmycie, nie? No. Dobra, co tam w ogóle Ale jest właśnie jeszcze wspomniałeś, no bo oni no. tam będą mieli właśnie tylko 250, tak? Ale ty mówisz Maxa, nie? o pojemności? No przepustowości. Tak jak wiesz, 500 sobie ustawiasz Virtual Desktop, tak? Tam będzie tylko chyba 250, nie? Steam Link na dzień dzisiejszy ma chyba 350 w opcjach. Już 350 ma. Tak. Tak jeszcze tutaj dodam do tego tematu, bo zastanawialiśmy się, co może skusić potencjalnego użytkownika do używania tego urządzenia. D się odezwie. Wy- Aha, czy ty chciałeś? Wydaje mi się, że jeszcze, bo ja chciałbym tutaj uzupełnić, bo próbowałem się wczuć w rolę takiego standardowego użytkownika, który gra sobie w gry płaskie i tak dalej, ufa temu Steamowi. Być może to jest właśnie to, no nie? Że Steam zapodaje ci urządzenie, z którym prawdopodobnie nie będziesz miał trudności, żeby je zainstalować, połączyć się, jednocześnie w głowie masz gdzieś obietnicę, kurde, przecież ja już mam 500 gier, no to jeszcze zobaczę, jak będą wyglądały w VR-ze, jednym kliknięciem się połączę i nie będzie z tym problemu. Myślę, że to też jest potężna taka marketingowa obietnica, że okej, być może wejście w świat VR nie będzie tak trudne, jak mi się wcześniej wydawało, nie? Znaczy wiesz co, ogólnie rzecz biorąc to z tym frame'em jest o tyle dobrze, ta konkurencja jest o tyle dobra, że zobacz, przez to co się dzieje w mecie, przez to jaka Tak. meta jest, bardzo dużo ludzi nie lubi mety, rezygnuje też, nawet jeżeli kupią gogle, podoba im się, ale rezygnują z VR-u, rezygnują z questów,
no bo meta to, meta Mhm. tamto, tutaj coś się sypie, tutaj Nie coś masz zaufania, nie nie? działa. Dokładnie, więc wejście nowych osób w VR, właśnie Frame może ściągnąć nowe osoby do VR i powiększyć ten rynek. Tak, 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 tak. To jest też bardzo duża okazja właśnie dla deweloperów. Ja tutaj widzę kolosalną szansę i żeby tego nie schrzanić, nie? No i też dodam od siebie, że Steam od dawna był uważany jako taką platformę multigoglową, czyli nieważne jakie masz gogle, grasz sobie w tę grę z tej jednej platformy, tak? Hmm. To No też tak. swoje robi, bo tak naprawdę nieważne czy masz PSVR 2, czy masz Rift S, czy masz Quest 2, Quest 3, Quest 3S, cokolwiek. Możesz grać sobie te gry na Steamie bez jakichkolwiek problemów, nawet na oficjalnych aplikacjach właśnie na mecie przez Steam Link, czy co też działa naprawdę już mocno idiotoodporne jest i jeżeli coś nie działa, to faktycznie jest jakiś problem techniczny, że coś może nie działać, nie? Ale tak to po prostu pyk, pyk, kodzik, chodzi. Działa to osobiście lepiej chyba niż ten Airlink, też szczerze mówiąc. Jakoś ostatnio rzadko tego używam, a wręcz wyłączam specjalnie gdzieś tam w opcjach, żeby mi to nie wyskakiwało, nie kolitowało. No, taka prawda. To ja powiem od siebie, ale tylko jeszcze wspomnę o tym Arlinku, to ty powiedziałeś. Mi się wydaje, że z tym Arlinkiem i linkiem i tak dalej problem powstaje, wiesz kiedy? Kiedy jednocześnie zamiennie chcesz używać linka, Arlinka, Virtual Desktop, jeszcze RVR i te sterowniki w systemie zaczynają się krzaczyć ze sobą. Wtedy przeważnie jest, jak używasz tylko Virtual Desktop, jest OK. Jeżeli używasz tylko Arlinka, jest OK. Jeżeli tylko zaczynasz je mieszać, zaczynają być kłopoty. Ale Ja wracając, osobiście czym- tylko się wtrącę, bo to Mhm. może komuś podpowiem. Ja osobiście mam na PC wgrany taki programik mały Kill Meta czy Kill Oculus, coś takiego. tak było coś takiego, no. No, To odnośnie tego, że VR odnośnie umiera. tego, tak, odpalam to właśnie, bo mimo tego, że wyłączy się aplikacji Mety, typowo tą VR-ową, ona siedzi w zasobniku i to jako chyba tam 3 podprogramiki. No i po co mi to ma gdzieś, no wiadomo, pamięci siedzieć i zawsze tam próbować coś innego się łączyć, jak ja właśnie łączę się wtedy przez Virtual Desktopa. A ta apka ładnie killuje to tak, że to nie wraca, bo tak jak się ręcznie ubije, to ona się zapętla i się włącza z powrotem, nie? To taki newsik. Natomiast wracając do tego, czym by mnie Steam Frame zachęcił, to od początku tym, jak Valve traktuje sprzęt. Czyli oni mi sprzedają sprzęt i w sumie mają w nosie, co ja z nim zrobię. I to mi się podejście podoba. No mam Steam Decka To fakt. i oni nie mają problemu. A zainstaluj sobie Windows, a zainstaluj sobie, nie wiem, jakikolwiek inny, czym Bazit, czy cokolwiek. Możesz z tyłu zostawić SteamOS, ale nie musisz. Rób, co chcesz. I ci dadzą sterowniki jeszcze. do I tego. tak, postarają się dać sterowniki, bo na przykład do OLEDa do tej pory chyba jest tam problem. Zrobili jakieś sterowniki, ale dalej one gdzieś tam Okej, ale nie działają do nie końca. wiadomo jak to będzie, wiesz, z frame'em, nie? Jak to kurczę wszystko ewentualnie... No zobaczymy, pozmieniać, wydaje No mi właśnie, coś na według VR. tego, co ja tam wyszukałem w internecie, to ludzie czekają na premierę Frame'a, ponieważ ten system operacyjny ma być udostępniony szerokiemu gronu i społeczeństwo, w którym ja też siedzę, handheldów, czeka bardzo na to, bo w tym momencie wszystko, co jest na Snapie 8 Gen 3 praktycznie od ręki dostanie gotowy system operacyjny pod na przykład konsolkę gotową z handheldem z wsparciem PC-owych gier już dużo większy niż teraz aktualnie jest przez tą emulację tego Game Huba, czyli Natura. Tak, no ja przeczytałem, że tam ludzie wymyślą deki, bo jest taki moduł do Steam Decka, żeby właśnie mody instalować, przygotowane przez społeczność. Ja czuję, że oni tam cuda wymyślą na tego frame'a, który da niesamowite możliwości. I tyle, no. Znaczy ja na pewno przeczekam na może jakąś odnowioną wersję tego frame'a, poprawioną. Nie będę się rzucał na pierwszy lepszy wypust, bo czuję, że to może się, nie wiem, odbić czkawką. I tyle, ale na pewno sprzęt warty uwagi. Zobaczymy też jak z ceną, tak jak powiedziałeś, być może wersja 2 razy lepsza, czyli wersja Quest 3 Pro ALA, tak jak żeś pokreślał, no to też cena będzie niefajna, bo tutaj też może w tym momencie wspomnę, nie wiem jak to nazwać, wyciekiem czeskim, tak, że się pojawił
Słychać mnie? Bo tak machać, Słychać. jakby mnie nie Słuchamy było cię. słychać. Okej. Kurczę, jak nigdy, kurczę, pierwszy podcast No, daj mu dokończyć, daj mu od samego dokończyć. początku, gdzie Tak. nikt nikomu nie przerywa, a hostel się w ogóle nie odzywa. On pierwszy raz w On życiu taki chory cichy jest. jest. On jest Nie, no ja chory. czekam na swoją kolej. Nie, no, on się kiwa, stracisz, no. stracisz wątek. się buja. Nie, żeby się bujał, to się bujam. Dobra, co ja chciałem właśnie powiedzieć o tym czeskim wycieku. Kurczę, miałem gdzieś zapisane, Mówisz ile o to tym- tam było. O tej cenie, tak? Która ze sklepu wyciekła, nie Tak, wiem, że czy to- tam źródłowy. Czeski błąd, jak to powiedzieli. Patrz, miałem notatkę. Tam było chyba jakoś tam 30 000, tak? Czego? No, 650 euro wychodziło chyba. Tak, coś takiego, Za, że za wersję 512 czy 256 albo 512 To i jest wersja 1 jeden tera problem, jest jeden była za problem. 950 Valve nabrało wody w usta, albo a Frame ma mieć 16 GB RAMu, a wszyscy wiemy, co się dzieje na Tak, rynku RAMu. i tu może Pytanie być teraz, problem. czy oni sobie to zalokowali wcześniej z umową jakąś, czy po prostu ta cała cisza, która jest od kilku miesięcy, mamy koniec To stycznia, znaczy, że nie wiedzą, co z tym zrobić dalej. widzą reakcje internetu na różne boomy, kiedy były propozycje, spekulacje cen, nabrali całkowicie wody w usta. Jest cisza w ogóle w temacie. To jest dla mnie podejrzana osobiście cisza, nie? I pytanie właśnie, czy to jest cisza tego, że oni chcą nagle wystrzelić, że tak powiem, żeby to, albo może żeby ta bańka za mocno nie urosła, bo oczekiwań mamy nie mieć za dużych, a może jest to właśnie kwestia tego, że w tym momencie jest taki chaos w dostawach, że może faktycznie jest problem. To ja tylko może powiem w ten sposób, nie wiem, czy to ma coś wspólnego, ale na przykład śledzę też preordery różnych konsolek właśnie handheldów, które też wychodzą na Snapdragonach, tym podobne, więc podejrzewam, że jest to podobna jakaś tam sytuacja, czyli zapotrzebowanie na procesory i tym podobne, to na przykład te fabryki wypuszczają, powiedzmy, nie wiem, wersję tam już tam jakąś kolorystyczną, powiedzmy specjalną, na przykład, nie wiem, 12-gigową i to się składa preordery, które dopiero w marcu będą wysyłać na przykład, nie? A ja powiem jeszcze jedną rzecz odnośnie Steam Frame. Bo Valve wydaje się, że znowu ma trochę pecha z wydawaniem swojego sprzętu, bo pamiętajmy, co było w 2020 roku, kiedy Valve wydało swojego indeksa. Oprócz tego, że była pandemia, to był też jeszcze kryzys związany z półprzewodnikami i ceny kart graficznych skoczyły wtedy w górę i to był jeden właśnie z powodów, dla którego Quest 2 się sprzedawał tak dobrze, a PC VR zaczęło trochę pikować w dół, bo się przestało rozwijać, bo ciężko było zdobyć właśnie porządny sprzęt do obsługi VR-u. A teraz I kryzys w tym momencie, z ramem. w tym momencie kryzys z ramem i z tymi wszystkimi jajami sprawia, że znowu będzie ciężko dostać sprzęt do PC VR i czy to prawda jest znowu nie taka, że wyhamuje? Kiedy wyszedł indeks, to jedyne, co mnie osobiście zablokowało przy tego kupnem, to była jego cena, bo była po prostu wysoka jak na nasze Cena i warunki. dostępność, tam on był bardzo ciężko dostępny. No tak, ale kiedy już była możliwość na zasadzie kliknąć ten kup teraz, to jednak tam kwota tych 4 chyba 600 czy 900, już nie pamiętam. Na tamte czasy przy moich zarobkach było dla mnie to dużo kwota finansowa, na przykład nie było mnie na nie stać. I w stosunku do średnich zarobków dzisiaj może to nie jest tak, to nie robi takiego wrażenia jak te parę lat temu, ale cena ma duże znaczenie w takim sprzęcie, dlatego się ludzie nie rzucają masowo, powiedzmy, na nie wiem, na gogle za 6-8 tysięcy, bo to jest wysoka cena, nie? Dlatego No, ale Meta dzięki góruje w temu tym Quest rynku, na nie? tym skorzystał wtedy, tak? Bo był no, I nadal znacznie korzysta, tańszy. nie? Czy ja No znalazłem i właśnie to jest, notkę. to ja Sorry, tylko że jeszcze ten. dokończę na temat Frame'a. Jest największy problem w tych goglach jest taki, że można gadać o nich w różny sposób, przez różny pryzmat, ale nie znamy finalnie ceny, która całkowicie może zmienić Odwrócić sens, stół. odwrócić Podejście, stół, no. tak? Bo Tak. właśnie nie oszukujmy się, za cena dużo wybacza, ale w drugą stronę też dużo wymaga się od ceny, kiedy jest ona i tak przesadzona, tak? Dlatego właśnie takie gogle jak Samsung XR, Apple Vision, które są na swój sposób moim zdaniem świetnymi goglami, no to jednak tego rynku też nie zdobyły, no bo mają chorą cenę, nie? Nie jest to cena dla ogółu, dla masy. Gdyby w Steam Frame miał taką samą cenę jak Valve Index, to w tym momencie jest spalony. To wiem, Też że to tak jest już uważam. Za dużo, raczej, za dużo. raczej nie będzie miał takiej wysokiej ceny, ale gdyby taka była, no to już
Sukcesu No nie ale było. właśnie to mówi tutaj, bo właśnie może mieć taką chorą cenę, bo jak ta wyciekła kwota, ja tu znalazłem tą notatkę, to jest maksymalnie te 34 tam czeskich koron wyszło za pełny zestaw. 34 korony? To ile to jaka tam jest? Tysięcy. 34 tysiące No. Ale tysięcy to za koron. full zestaw, za wszystkie Ale no trzy- ten tańszy, no to 30. No Myślałem, to, że w paczce chipsów będzie można znaleźć. Tak. To ile to wychodzi na euro i dolary? no Ile to jest? to tam wyszło chyba bez VAT-u 1200 dolarów. Natomiast tak jakby popatrzeć na VAT i marżę, no to możemy się spodziewać, że frame powinien u nas kosztować od 6 do 6,5 Mhm. tysiąca. No to w Steam, znaczy Valve Index kosztował 4700 chyba. Tak. No No to W sumie dalej chyba tyle stoi. Tylko, że w sprzęcie Valve jest ten plus, że wychodzi ich cena, jest ich cena, a nie na przykład, że wychodzi produkt i nagle wszystkie markety Euro, RTV dają sobie cenę, wiadomo, na przykład, nie? Plus 700 ekstra na dzień dobry. No zobaczymy, wpisowego. ile będzie właśnie u nich w sklepie, nie? Bo tak Myślę, samo że było ze gdyby- Steam Deckiem. No, Był gdyby, bardzo ale tani u nich w sklepie, a Tak. patrząc na marżę VAT, jak w marketach, to była tragedia jakaś. gdyby Już nie- Steam Decka przejęły tylko markety, a nie ich sklep, to ten sprzęt nie kosztowałby tam te 1600 chyba na premierę, nie pamiętam dokładnie, ile to było. Zobaczymy jeszcze, jak będzie z tymi ramami, bo się nagle okaże, że będzie się opłacało to kupić, żeby ram wykręcić. Nie? No w sumie no, tak samo się obawiają z tym Steam Machine, tak? Że ludzie Tak. zaczną kupować, no on nie będzie raczej tani z tego względu, bo ludzie by sobie po prostu jako maszynki jeżeli chodzi o do Steam tego, do Machine, pracy. no to jeżeli chodzi o Steam Machine, to widziałem artykuł, że wypowiadał się właśnie jeden technik z Valve, że Steam Machine będzie kosztował tyle, ile byś zapłacił za zmontowanie sobie komputera z tymi samymi podzespołami, czyli otwierasz sobie stronę jakiegoś sklepu komputerowego, wybierasz sobie te same podzespoły z niego, które będą zamontowane właśnie w Steam Machine i podobna cena, jaka ci wyjdzie, to będzie cena właśnie za Steam Machine. Czyli co? Czyli około 12 tysięcy. Nie no wiesz, no chodzi o takie same podzespoły, jakie ten, nie? No. Bo oni powiedzieli, że oni nie będą do niego dopłacać i chcą zrobić właśnie konsolowy komputer w cenie właśnie podobnej do normalnego komputera, który sobie sam byś złożył. Mhm. Ja Możemy może jeszcze wrócić do Frame'a na chwilę, bo tak teraz sobie pomyślałem, że w sumie jednej rzeczy nie poruszyliśmy, bo rozmawialiśmy o tym, że gogle będą potrafiły być goglami standalone, czyli tak jak platforma Quest 3, znaczy ogólnie Questowa, będą goglami PC VR, czyli będą się łączyły przez osobny dongiel z Dongiel, Wi-Fi, Wi-Fi 7, Wi-Fi 7 czy 6, tam chyba 6 będzie bardziej, nie pamiętam a dokładnie. nie 7 miał być już? Nieważne już czym. Będziemy się łączyć już dedykowanym Tak. urządzeniem, które nie będzie nas interesowało, jakie to ma parametry, to ma działać tak, jak, że tak powiem, fabryka dała. To o to chodzi w tym sprzęcie. To też odstrasza wielu ludzi, którzy chcieliby na przykład wejść w ten świat VR PC-owym, ale jak słyszą router, kupno różne, działa, nie działa, to też przeraża wielu Jaki ludzi. kabel, A nagle coś dostajesz tam. w pudełku, że ten pan w sklepie mówił, że ja to wtyknę w te USB, to ma działać. I to I ma będzie działać, działać, tak? I będzie działać. Myślę, że Valve zrobi tak, że będzie działać. Więc to też jest kolejny etap. No i jest trzecia sprawa, że nie poruszyliśmy sprawy emulacji tych gier flatowych. I tak chciałem też powiedzieć, żeby wielu ludzi też zdawało sobie sprawę, że to nie będzie też tak, że sobie odpalą gierkę, którą mają na kompie właśnie Alexa, czy prawdopodobnie Forefronta, czy co innego w wersji sobie emulowanej na standalone, pójdą sobie gdzieś tam, pojadą sobie, czy pójdą do sypialni, będą sobie grali w PC-ową wersję w trochę gorszej grafice. Chciałbym ostudzić wszelkie zapędy, ponieważ na tą chwilę emulowanie, o ile jest na wysokim poziomie, to nadal problemem jest jednak ta rozdzielczość w tych grach. I jednak na tą chwilę to takie HD ready, to możemy osiągać w takich fajniejszych grach różnych, Czyli 720p. dokładnie, jakieś 30 do 60 klatek w różne tytuły, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy na takiej emulacji pociągnie się takiego PC-owego tytułu VR, przynajmniej w tej jakości te 2K na oko, żeby to też miało jakiś tam sens większy. A jeszcze pytanie, czy w emulacji będzie działał multi w takich grach?
Będzie podobnie jak na Steam Decku, że no niestety to będzie często jako cheaty, więc będzie od razu odrzucone. Czyli po prostu Czyli będzie taki kwestia- forefront na przykład odpadnie. No kwestia tego, jaki to będzie anti-cheat, bo jednak nie oszukujmy się, one są różne. O, na przykład taki CS2, tak, który jest perełką Valve, tak, on działa na emulatorach, można online. Left 4 Dead, którzy też powiedzmy ma aktywne multi, to jest przecież ich gra na ich anti-cheatach, na tym wszystkim. One działają multi na handheldach, na emulacji, a jakieś inne gry, które mają jakieś proste multi stare, na przykład nie działają, tak, więc no ta sytuacja jest, ogólnie nie mamy jasnych informacji, są No tylko to się tak ploty, naprawdę przecieki, wszystko nie? okaże dopiero z czasem, tak? I chyba Tak, ja dosyć... jednak dałbym do zrozumienia ludziom, żeby nastawili się na to, że to, co odpalimy sobie na mocnym teraz na raczej telefonie, handheldzie, plus troszeczkę mniej niż na Steam Decku, będę mógł sobie odpalić na goglach, mając Maniek właśnie... prowadzi auto. Nie, po nodze się Ale i drapie. też trzeba ostudzić Zapięć. to, że bo niektórzy sobie wyobrażają, też widziałem komentarze, że wyobrażają sobie, że ten obraz, mimo że w kwadracie będzie w 3D, też już powiedzieli, Nie. że nie, to będzie typowo flat, czyli płaski obraz. Tylko Naleśnikowy. grasz Tak jakby grasz widział ekran we po flacie, prostu, tylko że po duży. prostu w okularach. No. Tylko, A ja że po- jak to Valve, to jest tylko dokończę, ja pamiętam też, bo też miałem Steam Decka i to niedługo po premierze, początek tego systemu, a to co dzisiaj potrafi, to jednak jest spora różnica, więc wszystko przed nimi, ale też nie oszukujmy się, pierwsi użytkownicy, mam nadzieję, że też będę to ja, będziemy beta testerami, będziemy się wkurzać, będziemy się denerwować, czemu to działa, czemu to nie działa. Dlatego ja Em, powiedziałem, że czekam. No oczywiście, jak najbardziej, nie? Jeżeli, że tak powiem, no słuchajcie, wszystko finalnie rozchodzi się o cenę, ale inaczej, jeżeli będzie to w zasięgu mojego budżetu, to ja oczywiście na Frame'a, na premierę przechodzę, bo ja chcę z mety zrezygnować, ale u mnie 99% powodów to jest tylko i wyłącznie komfort i waga urządzenia. Bo tak jak mówiłem, ja spodziewam się, że ja dostanę to samo, co na Questie Trójce, tylko po prostu w innej, wygodniejszej formie, nie? A myślicie, że taki zabieg Valve'a z Frame'em ma szansę wprowadzić w ogóle VR do mainstreamu? Bo ja zawsze myślałem, że będzie to Apple, nie? Jeżeli ktoś ma to zrobić, no to będzie to Apple. Co myślicie o tej sytuacji Wiesz teraz? co, na pewno to może skusić o wiele więcej osób do VR, tak jak mówiliśmy wcześniej, że ci, co nie lubią mety, nie są zbytnio, wiesz, nie ufają mecie i tak dalej, no to bardziej zaufają Valve, szczególnie, że mają pokaźną bibliotekę i tak dalej, i tak dalej. Czyli masz szansę. Od wielu lat, wiesz, od wielu lat są z tym Steamem, z Valve'em, więc mogą się skusić na VR, więc to może rozruszać bardziej rynek, ale czy od razu wejdzie do mainstreamu? Nie, ja uważam, że to nie będzie mainstream, to po prostu przekonanie tych nieprzekonanych, tym bardziej, że oni też widać, że uderzyli w tą rodzinę, tak? Mhm. Że chcesz mieć Ja myślę, że to będzie całą taki- rodzinę, to fajnie jakbyś miał okulary, Mhm. ale nie musisz ich mieć. Więc ci nieprzekonani to podobnie jak od PlayStation. Kurde, mam PlayStation, a chcę coś więcej z tego uzyskać, z tego sprzętu, a kupię sobie jeszcze okulary, nie? Mhm. Coś na PSVR 2. I Mhm. widzę, widziałem przed świętami, jak ludzie wychodzili, wiesz, kartony PSVR 2, ja mówię, w co ty się człowieku pakujesz, w głowie takie coś miałem, nie? Co ty się pakujesz? Ale oczywiście oni byli szczęśliwi. I tutaj może być podobna sytuacja. Dokładnie. Wiemy, że dokładnie. są Znaczy jest, ja osobiście uważam, że kiedy pojawi się Frame, to kiedy będą padały pytania na różnych grupach, forach, słuchajcie, jakie gogle polecicie do PC VR, no to będzie wymieniony Frame po prostu. Jeżeli będzie oczywiście w normalnej cenie, tak, no bo będzie to sprzęt do PC VR lepszy niż na przykład Mhm. Quest 3. Ogólnie podsumowując, no, czy Frame i Valve bardziej rozrusza rynek, sprawi, że więcej osób przyjdzie, przekona się do VR? Prawdopodobnie tak, ale na mainstream to chyba jeszcze trochę za wcześnie. Dobra, to a będzie ja myślę. powiem tak, bo to będzie przede wszystkim PR-owo na pewno będzie to fajnie wyglądać. Tak jak Steam Deck świetnie wygląda PR-owo, ale ile Steam Decka się sprzedało tak ogólnie? Więcej niż Questów 2 podejrzewam, że Chyba nie. Dużo nie. Kurczę, ostatnio na grupie u nas na VR-Kadi padło Tam parę milionów statystyki, góra. ale przez zapomniałem parę lat. całkowicie. Tak, E, tylko weź pod uwagę, że Steam Deck sprawił, że nagle
duże marki stwierdziły, kurczę, ten Pójdźmy mały, handheld. mały kawałek tortu, Mhm. my też tam chcemy sięgnąć. Zaczęły wypuszczać swoje handheldy, które kosztują kupę kasy i to jest tam Tak, zaawansowana tak. elektronika. Ale to nie wiesz, że jest się na też szybko odbili, nie? Tak, Wyszło tak, na to, to, że chodzi mi wszystkie o to, razem że- handheldy razem wzięte sprzedały się gorzej niż sam Steam Deck. No Tak, właśnie, tylko ale zobacz- inna tylko sprawa, zobacz- że duży gracze się zainteresowali takim Tak. małym kawałkiem torcika. ale No i zobacz nawet nie pewnym publisherzy, rynkiem. wiesz, publisherzy, jeżeli idziesz do nich z jakimś projektem, to zawsze pada pytanie, a będzie to działać na Steam Decku? No nie? Tak. To już nie jest w jakimś minorze. Poza tym wydaje mi się, że to jest kwestia też tego, że Questów 2 zostało sprzedanych bardzo dużo, no ale ile osób jeszcze ciągle z nich korzysta, no nie? A wydaje mi się, że Steam Deck ma taką większą retencję tego użytkownika. Tak, to już mówiliśmy o tym, że niestety te gogle są odkładane, natomiast Steam Deck to jest sprzęt, który mimo, że nie jest aż taki mobilny, to mimo wszystko do tego plecaka jest wrzucany Tak. i jest wykorzystywany. No i gdzieś tam. sama platforma Steam też żyje prężnie. Sami wiecie, że kiedy zbliżają się jakiekolwiek okresy sprzedażowe, to wszystkie główne media gamingowe piszą, że zbliża się jakaś tam wyprzedaż na Steamie, polecajki i tym podobne, więc cały czas ten sklep naprawdę zarabia niezłą kasę i to on, że tak powiem, jest tym tętniącym sercem, który napędza to wszystko, tak? Ale zobaczcie, tak naprawdę w tym momencie Meta nie ma żadnej konkurencji. No nie. Myśleliśmy, że może coś wyjdzie z Apple'a, no ale każdy wie, jak Apple zrobił swoje właśnie. Vision. No tak, tylko że Apple od początku w żadnym przykładzie nie dało do zrozumienia, że to mają być Dokładnie. gogle, które mają dawać jakąkolwiek rozrywkę poza oglądaniem filmów. Tak, oni powiedzieli, że to nie są gogle VR. Od tego zacznijmy, tak? Więc To jest spatial computing, jak to oni określali. I Więc- chyba zabraniali nawet mówić, że to jest VR po prostu. chyba tak. Więc tak naprawdę w tym momencie szansa na jakąś zdrową, niezdrową rywalizację VR-ową, no to tak naprawdę Miało tylko tylko Valve. Pico, które przespało swój czas. dokładnie. Tylko Valve, oni ale mieli, tylko oni mieli ale na start już gotowy produkt i sklep, który sami zamiast pieścić, to olali. właśnie. Natomiast Valve może być naprawdę solidną konkurencją, właśnie jeżeli wypuszczą gogle też w rozsądnej w miarę cenie, bo mają tak samo jak Meta solidny sklep. Nic Tak, tak, tylko nie że- sprzyja rozwojowi jak konkurencja. Tylko, że no nie? Valve na tym Praktycznie nic nie w każdej traci. dziedzinie. Jeżeli Frame się okaże niewypałem, ona nic na tym nie traci, ponieważ... Bo to nic jest nie to zainwestuje. Dokładnie. Ma swój sklep, na którym są już gotowe produkty. Tak, ale wiesz, ale to nie chodzi o to, czy stracą coś, czy nie stracą. Tu chodzi o konkurencję, tak? Że Znaczy, Tak, oczywiście, Żeby była masz rację, konkurencja, chodzi- to musi to być zbliżony cenowo. Jeżeli to będzie Mhm. o tym, co żeśmy rozmawiali, to nie Dokładnie. będzie konkurencja, Znaczy tylko będą okulary bardziej premium. Ja powiem do Jeszcze czego. większe premium niż Quest 3. Ja powiem, gdzie będzie nisza właśnie Steam Frame'a. On będzie produktem głównie do migracji z gogli na gogle. To nie będzie raczej produkt dla nowych użytkowników, którzy będą chcieli z tym zaczynać. Tak, No, tak. no bo tutaj cena, tutaj się tak. ludzie odbiją od ceny zapewne, Ci, co ale nie chcą iść w etap ben- tych cholernie drogich gogli, chcieliby coś iść pułap wyżej, ale na przykład podejrzewam, właśnie że posiadacze Indexa pierwsi się przesiądą, posiadacze Questa 2, Questa 3 też część na pewno przejdzie, być może Pico, jeżeli tam jeszcze jakieś osoby pozostały, no pewnie pozostały. Więc to będą raczej gogle do migracji wewnątrz VR, więc tak, tutaj osoby, no, które już mają jakieś Pimaxów gogle, to za grube $1000, nie wiem, czy z jakimś wywalonym FOV, czy rozdzielczościami, które aż się w głowie nie mieszczą, no nie będą chcieli robić downgrade'u jakościowego, tak? A No ci nie. ludzie są już w tej grupie entuzjastów, gdzie na przykład cena nie gra roli, tylko oni będą się rozglądali z na przykład tymi Pimaxami, które faktycznie już są takie te malutkie na tą gumkę taką, nie? Mhm. No, więc ja myślę, że Frame będzie celował w użytkowników właśnie Quest 3 Pro, czy tam Plus, czy nawet zwać to jak zwać, nie? Tych, co czekali na Questa 4 i tych, co nie lubią mety. Tak. Albo Dobra. tych, co właśnie chcieliby na przykład, no nie wiem, to co właśnie jakościowo im to działa, tylko chcieliby to może troszeczkę inaczej. No nie oszukujmy się, no Frame jest w niektórych miejscach krokiem naprzód, a w niektórych dużym krokiem w tył, tak? Tak jak monochromatu, nie poruszyliśmy w sumie minusów takiego Frame'a. Moim zdaniem minusów jest sporo.
przede wszystkim monochromatyczne kamery, które podobno wynikają z zastosowanego procesora, który nie ogarnia tam tych kolorowych kamer. Tak ogólnikowo gdzieś przeczytałem. Już na wiem, nich czy nie ma prawda, miejsca czy po nie. prostu, a jest lepiej Tak. zastosować te monochromatyczne, bo one lepiej reagują ale na jako- światło podczerwone, a tak działają kontrolery oraz No ale podobno gdzieś tam w plikach wykryto, że jako addon będą pierwszy, co będzie dostępne, to właśnie kolorowa kamera na złącze. Więc tam się trochę gryzie, nie? Że wypuszczamy go grę bez kolorowej kamery, ale prawdopodobnie, jeżeli to jest faktycznie żadne fejki, to pierwszym jakim urządzeniem do tego, czy tam akcesorium dostaniesz od nas, to będzie kolorowa kamera. To mi To jest przypomina te telefony Nokii z dodatkowymi kamerami do czepiania. Dokładnie, Tak, dokładnie. było nie? coś To mi się rzeczywiście, nie podoba. Nie podoba mi się brak wyjścia słuchawkowego i w sumie nie poruszenia w żaden sposób tego tematu na zasadzie, nie wiem, czy no w tym momencie każdy świeża osoba będzie musiała zaopatrzyć się w przejściówkę, którą będzie musiała teraz ciągnąć nie gdzieś tu od boku gogli, tylko tutaj z tyłu, gdzie jest bateria, bo tylko ty i wyłącznie w całych goglach, tylko w tym miejscu jest jedno USB, więc podejrzewam, że tamtędy idą też informacje z tego, co gdzieś tam wyczytałem, więc będzie tam szedł też sygnał dźwiękowy, że tak to nazwę, więc tam trzeba będzie podłączać słuchawki. Nie jest to jakiś duży problem, bo jak już pokazała Meta, wydając 3S, też zrezygnowała z wejścia jack, co oczywiście dla mnie osobiście jest krokiem w tył, bo jednak słuchawki te na kabelek to jakoś są też, cała gama jest tych słuchawek pod wiary przystosowana z tymi krótkimi kabelkami, no niektórzy sobie migrowali, budowali, przekładali, a to jest takie, nagle rezygnujemy z tego, zwłaszcza, że sami przyznajcie, że problem jest taki, że rezygnacja z jacka na rzecz Bluetooth, który i tak nie działa. Jak powinien ja mam Questa 3S i w sumie trochę się z tym tarmoszę, Szczerze? za przeproszeniem, nie? Szczerze, ja parę tygodni temu zobaczyłem, że w telefonie, który mam od roku, nie mam wejścia mini jack. Tak, Pierwszy ale raz jednak zauważyłem. Tak, ale na przykład na telefonie, nawet jeżeli grasz w gry, to nie wiem, czy może nie odczuwasz tego laga, no ale w grach na VR testowałem różne opcje słuchawek, nawet takie, które działają na tym po Wi-Fi po prostu idealnie, a w wersji Bluetooth po prostu jest nie, tu mikrolag brakuje i- kodeków odpowiednich. tak, Quest i- po prostu nie ma jej obsługi. Natomiast podsumujmy tego, bo ja sobie taką notatkę szybką zrobiłem właśnie, jaka właśnie była reakcja na ten wyciek, jak ludzie zaczęli reagować, jak tych więcej informacji się pojawiło. Mhm. To po pierwsze, no to było rozczarowanie tą ceną, że tak jak powiedzieliśmy, przeważnie rozczarowanie było dla userów, którzy chcieli czegoś nowego, jeszcze tam nie używali tych VR-u, że no było negatywne, tak? Że to bardziej zabawka dla bogaczy, że Valve odleciało, że liczyli maksymalnie to, co jest w indeksie, czyli te 4500 z hakiem, a nie, że coś bardziej droższego. I tutaj, tak jak żeśmy powiedzieli, że natomiast hardkorowi userzy, no to oczywiście entuzjastycznie do tego podeszli, że właśnie fani symulatorów PC VR są zachwyceni, ponieważ nie poszli na kompromisy z reguły. No i to co oni w sumie, my to już dawno zaznajemy, czyli funkcja bezprzewodowego PC VR, oni wiecznie się trzymali tego kabla, natomiast dla nich to będzie ten killer future i są w stanie za to dopłacić. I to, co my żeśmy również na kanale VR Caddy rozmawiali często w temacie Steam Frame'a, obawy o baterię, że no niestety zastosowanie tego procesora, no to czas pracy będzie prawdopodobnie bardzo krótki, czyli w sumie rozwiązanie jest krótkie, tak jak w sumie my używamy VR często, czyli wiecznie podpięty pod powerbank. I tyle, no Tak, ogólnie na tym filmie, gdzie widziałem tego pana, który tam o tym kodowaniu, który właśnie tym frame'em się bawił, widać było, że właśnie on ma podpięty cały czas przewód jakiś do tego frame'a, więc podejrzewam, że albo pod gniazdko prosto, albo pod jakiś inny duży powerbank i to fakt, nie? Energia będzie problemem, na pewno. No a jeszcze przy jakichś większych grach, które są bardziej zasobożerne, to tym No bardziej. wszystko najgorsze w tym jest to, że kiedy pojawiło się głośno, kiedy zaprezentowano frame'a, balonik był bardzo mocno nadmuchany, było nagle, że tak powiem, flesze, kamery, wywiady, masa ludzi, wywiadów, krótkich filmików, krótkie demo, po czym zapadła cisza i pojawiają No i się powietrze tylko zeszło, jakieś... nie? Tak, powietrze troszeczkę zeszło, pojawiają się tylko jakieś wycieki, które tam powiedzmy właśnie gdzieś tam ze sklepu, że tam ktoś w kodzie coś dopatrzył, gdzieś tam w Steam VR w aktualizacji się dopatrzono jakiegoś tam nowego urządzenia i tym podobne, ale ogólnie oficjalne medium ucichło
nic nie trzyma frame'a na topie, balonik no z powietrze uciekło, pojawiło się więcej pytań, prawie zero odpowiedzi. No i czekamy cały czas, tak? Pytań jest wiele, no na przykład osoby zainteresowane, wiadomo, no, od ceny po datę. Wielu ludzi się pyta o preorder, co jakiś czas przeglądam sobie z ciekawości Reddita, tam w ogóle ludzie odjeżdżają, jakieś dziwne tematy już rzucają. Niektórzy faktycznie troszeczkę przesadzają w tej kwestii. Nie wiedzą, że to jest po prostu kolejny kawałek sprzętu, który wyjdzie lub nie wyjdzie, będzie lepszy lub gorszy, no to się okaże. Jednak ja liczę tak, że kiedy wyjdzie frame, to na horyzoncie zaraz pojawi się ktoś kolejny z czymś lepszym, nie? Z czymś tym samym lepszym, albo w tych samych wymiarach, w tej samej wadze, ale może jakościowo innym, no różnie, nie? To jest właśnie to jest jedyny plus platformy PC VR, że nieważne co tam podłączysz, to ma to jako tako działać i coś tam sobie na tym pograsz, nie? To jest ten plus moim zdaniem. W sumie na upartego możesz sobie sam zbudować, wydrukować. No w sumie widziałem już tych projektów D, to naprawdę ludzie co wymyślą. Widziałem gościa, który po prostu grał na tym, na typowym cardboardzie, tylko że naprawdę wziął kawałek kartonu i sobie zbudował gogle. I zrobił Jedno, co wam tylko jeszcze powiem na temat frame'a, co mnie zastanawia, że w sumie nikt nam nie powiedział, jak się czuje po używaniu tego kilka godzin, jako tako, przynajmniej po tych krótkich prezentacjach. Ten typek, co siedział na tych goglach długo, to tak w sumie za wiele o nikt nie mówił, tylko że jest mu wygodniej tyle, ale to jest wiadomo indywidualna sprawa. Inna rzecz, co mnie zastanawia, że te gogle, nie wiem czy zauważyliście, ale frame ogólnie ma dużą bryłę. Wbrew pozorom. Tak staram się cały czas jak do questów jakoś porównać, które na twarzy jednak też dosyć są spore, zwłaszcza jak się ma małą głowę. Ja mam małą głowę na przykład. Ale frame wbrew pozorom też wydaje się duży. A ta waga aż się kłóci z tym, co się widzi, nie? Że to ma być połowa tego, co mam teraz na twarzy na przykład. Nie? Znaczy, no właśnie też ciężko patrzeć na zdjęcia porównawcze, to jak żeśmy rozmawiali tam zobacz, na Pico VR i na 4 grupie, przykład że zależy jak jest mniejszy jest. krzywizna obiektywu, tak? Troszkę lekko przesunie, czy coś w tym stylu. Ja już tak jak jakiś pokazywałem przykład na, jak były porównania Quest 3 kontra Quest 2. Ja pokazywałem, że Quest 2 wcale nie jest dużo większy. Jak ja ściągnę interfejs, to w sumie te same wymiary wyszły, nie? Praktycznie. A jak zapowiedzieli Steam Frame'a, no to miałem właśnie, jak zobaczyłem parametry i tak widzę, że się nie wiele różni, to miałem coś takiego za rok wyjdzie Quest 4 i go pozamiata, no i teraz jokes on me. niestety. Quest 4 wyjdzie w 2028. No tak, teoretycznie. ale w miejsce Poczekamy. Quest 4, słuchajcie, zawsze, przynajmniej w świecie chyba sprzętowo-growym, zawsze kiedy pojawia się jakaś nisza, to ktoś ją prędzej czy później zapuści. Pewnie oglądacie, tak jak ja, różne takie te przeglądy różnych targów, gdzie ci różni goście chodzą i pokazują nowinki sprzętowe i faktycznie tego wychodzi non-stop. To, co widzieliśmy w zeszłym roku jako prototypy, zaczynają się pojawiać w niektórych jakichś tam urządzeniach już do kupna w sklepie. Faktem, że technologia VR troszeczkę skręciła bardziej w kierunku okularów i to w nie idzie gruba kasa i dużo firm i technologii, ale ta ścieżka VR też ma tą swoją odnogę, która trzyma się na różnych firmach, różnych prototypach, tylko my znamy takie, wiecie, Steam, Meta, nie, Pimax, czy tam jakaś inna firma, te Lynx chyba, tak, teraz fajne takie super małe, takie cienkie, co tam się chwalą, że to są najlżejsze, najcięższe gogle, ale tych marek jest dużo więcej, tylko my o nich nie słyszymy, bo one tworzą prototypy lub podstawy pod właśnie gogle komercyjne, więc ja się wcale nie zdziwię, jak w miejsce braku Questa 4, kiedy wyjdzie frame i nagle pojawi się kolejna nisza, na przykład na to samo, ale jednak w tym kolorowym MR, ale też standalone, pojawią się jakieś inne kolory. Tak jak wyszła Meta, tak samo przecież HTC próbowało swoich, inna sprawa, że żadna ta firma nie wiem, ten wyścig rozpoczynała sama sobie zawiązując sznurówki w butach, nie? No tak. Bo same się podkładały, wykładały w środowisku, w którym mogły się czuć swojsko, bo miały tam dłuższe korzenie, a to jest chyba na inny temat. No ale summa summarum myślę, że tam się coś pojawi. Nie dużego, ale każdy tam znajdzie swoją jakąś taką małą odskocznię. Tak samo nawet zobaczcie, że po takim czasie nawet dzisiaj użytkownik Pico 4 do dzisiaj sobie gra na kompie i nie czuje żadnej różnicy. Mimo tego, że jego sklep tam powiedzmy, że jest półprzytomny i kończy chyba i tak, jak Meta się zapowiada, że się kończy, czyli nic tam się wielkiego nie dzieje, chyba że faktycznie ktoś napisze grę i chce wydać ją na konkretny sklep, więc ją po prostu tam wyda. Tak, no w sumie tym dobrze się zakończyło, bo w sumie
update'ów też jakichś nie dostają, natomiast one po prostu działają. Już nie ma, oni tam już nie mają co zepsuć tak naprawdę. Na jakimś tam etapie zostało i w sumie całe wsparcie jest dzięki Virtual Desktopowi. Nie wiem jak działa ten ich soft, bo w sumie niby Paszku Coś tam mówił, niby że grzebali, przepisali go od nowa, ale nie używają Paszku się mówił, że żadnego. nawet ten w standardzie po kablu to jakoś tam to działa i jest okej, nie? Że niby też to poprawili, ale już tam nic nie ruszają. Chyba że jakiś update systemu Windows po prostu coś sprawi, że przestanie działać, natomiast jest, bo jest, działa i się chłopaki tam cieszą z użytkowania. Ale może zmienimy dalej temat, bo w sumie już chyba Frame'a żeśmy zamknęli. Czy ktoś chce coś Frame dodać? nam póki co zdominował podcast. Chociaż spodziewałem się, dając tobie i Mańkowi ten temat. No w sumie jest Temat to jest jedno, bardzo ciekawy, nie? jedno z największych wydarzeń, Tak. takich w sumie Mm. przełomowych, nie? W świecie VR-u, mimo czy on coś zmieni, czy nie, to jednak jest to no, kolejny duży, największy gracz, że tak powiem, znowu podniósł rękę do góry. O. Tak, no i w sumie dzięki temu, że on jest w tej rodzinie, to też minimalnie do tego mainstreamu wszedł też, jako temat do omawiania, nie? Dokładnie. To skoro mowa o ważnych tematach, jeszcze w drugiej połowie zeszłego roku było najpierw głośno też o zwolnieniach w mecie, ale to tak naprawdę wybuchło dopiero W tym roku. teraz, w tym roku, w styczniu, zwolnienia w mecie. A może Postać- zacznijmy, może to zostawmy na dobicie, a zajmijmy się, nie wiem, bateriami w naszych sprzętach, czyli nie wiem, czy Galt, masz jakąś dodatkową baterię? Nie, Żebyś no mam, uciekł- ja tutaj jeszcze ciągle funkcjonuję. Po ostatnim Aha. zdarzeniu gdzieś tam się zabezpieczyłem, To także No dobra, to w takim Nie, razie bo skoro... myślę, żebyśmy mogli przejść do showcastów, znaczy showcase'ów, które były w zeszłej połowie roku. Czyli z tematu smutnego przechodzimy na Tak, żeby jeszcze to jakoś smutniejsze. pomieszać, bo jak się tak będziemy dobijać, to już... To wiesz co, czytelnicy- to zanim przejdziemy do showcase'u, bo to jest ogólnie o grach, to skoro mowa już o grach, które omawialiśmy w czerwcu, tak jeszcze woli szybkiego Już nie podsumowania. podsumowuj tych gier, proszę. Znaczy nie, Było nie ich podsumowanie. 50 tam. Nie podsumowanie gier. Mówiliśmy o Madison VR, Alien Rock Incursion, Detective VR, Farming Simulator VR, Whitewater VR, Extreme Kayaking Adventure, Path of Fury, Hellsplit Arena, Living Remain, Wanderer, Silent North, Nie ukrywajmy, większość to się zna. Civilization, Beatable, Tactica, Gorn, Gorn 2, Ghost Tak, nie Town, wszystkie. Vestige, Surviving Mars, Final Fury, Star Vault, Into the Radius 2, Hard Bullet, Zombie Army, OVR Dark, Smurfy, V-Racer Hoverbike, Cave Crave, do którego jeszcze wrócimy tutaj. No ja odkryłem Interstellar. fajnego moda do obcego na PC-cie, do tego Rogue Inquisition. Na zwiększenie damage'u karabinka i no szczególnie, że broń zadaje większe obrażenia. Aha. Realistycznie się gra. No a propos powiedziałeś o obcego, nie? Jest spoko. Okej. Czyli poprawili grę. Ktoś Ja tam mam, modem. mi zostały 2 linijki gier do końca, a on mi wrócił do tego, co powiedziałem. Dobra, jako tak. drugie. Dobra, daj Daruj spokój te z tymi gry, bajkami. Quantum Void i Piraci Republic of Nassau. Dobra, Hostile twoje. Zapytałbym, kto ci płacił. A czemu? Nie Może no, wymieniasz szybko, tytuły. nie no, szybko, Okej. szybkie przypomnienie, wiesz, szybkie przypomnienie gier, że jak ktoś był ciekawy, to żeby nie oglądać całości, to wie chociaż jakie gry były, więc Jak to ewentualnie... Ja pierdzielę, no przecież byłeś Dobra. ostatnio w podcaście, A nie też się rozglądałem się. rozglądałeś. Nie Jest rozglądałem się. ładnie, jest. No to szkoda, że zamykają, bo fajnie, No. przyjemnie się tu siedzi dzięki temu. Dokładnie. No ale dobrze, dajmy do słowa dojść Hostile'owi. A ja nie chcę nic mówić, ja ale chcę tylko powiedzieć. słuchajcie, to możecie w sumie w trybie kooperacyjnym w Medievalu nagrywać. O,
Jest, Nie, jakaś to jest myśl. jakieś rozwiązanie. Jest jakaś myśl, urządzimy się po starochłopsku. To nie Słuchaj, gadaj, widok dzielowe jest drzewo. bardzo podobny. No nie. Ale właśnie, Budujecie sobie chatę. Gal, co ja ci chcę powiedzieć? Wczoraj Tak. skończyłem oglądać tego 1672 sezon. No. I mnie tak właśnie w klimacie przytrzymało, że planowałem dzisiaj sobie odpalić Medieval Dynasty, tylko nie mam O, niezmiernie mi miło. Już z trzeciego są. od nowa chcę zacząć, od początku fabuły. Fajnie. a właśnie, ja ci miałem powiedzieć, że kurczę, świetne jest to, że za każdym razem jak wychodzi jakaś nowa gra i wy wysyłacie na Facebooku posty z gratulacjami i tak dalej, Mhm. zawsze jest kura. Zawsze jest kura. Do tak, każdej tak, Jak gry. tak. Danusia się nazywa? Danusia? Kurczę, Bogusia. Bogusia, się właśnie, nazywa. Bogusia. Bo Tak, myśmy nawet Jest dostali wszędzie. gifty. Gifty zrobiliśmy dla pracowników na święta, gdzie dostali ręcznie Kurę. zrobioną kurę. Wyślę ci zdjęcie potem, żebyś sobie zobaczył, jak wygląda taka kura. o Jezu. Świetnie. Zawsze Dobrze, jest to- kura jako znak rozpoznawczy. Dokładnie studia. tak. Dobrze, ale wróćmy do Zostań. tematu showcase'ów. Showcase'y. W sumie ja nie mam nic do powiedzenia, bo to jest smutne, ale wiem, że tutaj Hosaj chce coś powiedzieć. I ja też nie mam za dużo do powiedzenia, bo nie pamiętam, co było na tych showcase'ach. No właśnie to był Właśnie dlatego chcę powiedzieć, w listopadzie był VR Showcase, VR Game Showcase i to, co pamiętam i to, co widziałem w sieci, co wywołało największe reakcje wtedy, to Lightkeepers. dokładnie. Dobra, Tak? Wywołało takie reakcje? tak. Okej. Jako taki gwóźdź całego programu było nawet traktowane. Z tego, co widziałem po Twitterze, po opiniach youtuberów, content kreatorów, to właśnie ta gra przyciągnęła wtedy największą uwagę i najwięcej Ludzi chyba temat zyskała. zaciekawił. No, Wiesz, no. co jest Dlatego chciałem do najciekawsze? tego przejść. Że w drugiej połowie właśnie zeszłego roku były 3-4 showcase'y. Dużo było. Nie chcę wymieniać. Nie bo wszystkie już- były Ale nie, Bo- nie będę wymieniał, bo nie, na następnym podcaście będziesz to podsumował. nie będę. Nie będę. 3 czy 4 były. Dużo było. Dobra. VR Game Showcase były 2, był w październiku, w sierpniu, w listopadzie Upload grudniu. VR Showcase był w lipcu i był w grudniu. Jeszcze No dobra, nie będzie, 5. podcast. Dobra. Dobra, niech będzie, przyjmijmy, że było 5 showcase'ów i nie pamiętam nic z nich oprócz właśnie waszej gry. Mhm. Bardzo mi miło. Więc Taki teraz przejmij pałeczkę, powiedz Dobra, co póki nieco. co bardzo niewiele opowiadaliśmy o Lightkeepersach. Wiadomo, nasze community na Discordzie gdzieś tam snuje jakieś domysły i szczerze powiem, część z tych domysłów jest prawdą. My po Medievalu taki mieliśmy jakiś niedosyt, powiem wam, bo Medieval jest taką grą spokojną, ciepłą do odprężenia się. I kurczę, chcieliśmy kompletnie zrobić coś innego, nie? Po prostu odkryć jakieś nowe wody, ale korzystając tak samo z tych doświadczeń, które nabyliśmy w Medievalu. Strasznie jesteśmy dumni z Medievala, że udało się zrobić, nie wiem, płynnie działającą grę kooperacyjnie w open worldzie, nie? To był gdzieś tam jako tako wyglądający. I tutaj te doświadczenie zdecydowanie wykorzystaliśmy. No i czym jest Lightkeepers? Lightkeepers przede wszystkim to jest gra kooperacyjna. Ustaliliśmy, zanim zaczęliśmy w ogóle w studiu gdzieś tam rozmawiać o nowej grze, że mamy mnóstwo u nas fanów i bardzo bliskie nam są tematy takich gier jak Vermintide, Darktide, Helldivers, Left 4 Dead. I chcieliśmy zrobić taką grę, szczerze mówiąc. Oprócz tego okazało się, że mamy mnóstwo fanów Lovecraftowskich powieści, no, więc trzeba to było po prostu razem połączyć. W Lightkeepersach, jak się przyjrzysz, zobaczysz bardzo duże inspiracje, nie wiem, z grozą w Dunwich, Góry Szaleństwa, właśnie wszelaka gdzieś tam mitologia
Lovecraftowska i na tej bazie gdzieś tam postanowiłem tworzyć ten setting Lightkeepersów. Czym są Lightkeepersi? Generalnie w tej grze wcielamy się w latarnika i odbywamy jakąś naszą wartę. Wybieramy sobie różnego rodzaju misje i tak dalej, z różnymi, powiedzmy, poziomami trudności, jakimiś challenge'ami i bronimy latarni wraz z naszymi przyjaciółmi. Za dnia korzystamy z magii Open Worlda, który przygotowaliśmy dla graczy, czyli chodzimy, zwiedzamy, eksplorujemy poboczne wyspy, pływamy łódką, zwiedzamy dungeony, ale trzeba pamiętać, że czas leci. Tyk, 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 bo niedługo zajdzie słońce, a wieczór już nie będzie taki spokojny i wesoły niż nasza romantyczna podróż za dnia. Czyli pora dnia zmienia się tutaj dynamicznie, czy w jakichś określonych interwałach? Dynamicznie się zmienia. O, to jest fajne. Trzeba- Dynamicznie się zmienia. Czyli jest jakiś tam dreszczyk emocji. Jest. Trzeba się wyrobić. Myślę, że doskonale będziesz wiedział, że już chyba pora wracać do domu, ale kwestia, czy ty dobrze wyestymowałeś, no nie? The Walking Dead i bicie dzwona skojarzyło. Być może tak. Myślę, że mogę zagwarantować, że spotkamy się z różnymi przeciwnikami, na które trzeba będzie stosować różnego rodzaju taktyki. Myślę, że spotkamy się z pewnym czasami kontrolowanym, czasami niekontrolowanym chaosem. Myślę, że doświadczycie w tej grze wiele rodzajów broni z różnym systemem ich obsługi, przeładowań i tak dalej, jakimś prędkością strzału albo rodzajem tego strzału. Myślę, że też craftingu doświadczycie w tej grze, no i bardzo dużej eksploracji. Czy I będziemy optymizmu. walczyć z dużą ilością przeciwników, skoro wzorujecie się na grach tego typu, które wymieniłeś? Tak, staramy One się polegają zrobić tak, jednak na żeby tym, że tego tam było ta- jak najwięcej. No. Całe fale tam wpadają, nie? Tak. Vermintide 2, to tam przecież ja bardzo lubię tą grę, to tam, Mhm. to tam się wylewa po prostu z ekranu. Wiesz co, ten quest zresztą wiesz jak najlepiej, on też ma gdzieś tam swoje ograniczenia, ale cały czas Ale takiego ducha chcecie dokładamy. zachować, żeby była Tak, cały czas tak, ta presja, że to jednak ten wróg się nie kończy, on cały czas przybywa, jest tak, trzeba coś zrobić pod chcemy presją. zachować takiego ducha, ale też również stawiamy na to, że czasami specyficzny styl walki musisz przyjąć przy specyficznym przeciwniku. No nie? Mhm. A czy będzie broń biała? Jak najbardziej tak. Będzie zarówno broń biała, jak i broń range, jak i będą tylko różnego powiedz mi, rodzaju czy, gadżety, które będziesz mógł craftować, zbierając właśnie, też czy- resursy, no nie? Podczas rozgrywki. Jeszcze jest pewien magiczny element w naszej postaci, którym jest latarnia, który posiada każdy latarnik. Ale to proszę No to śledzić był motyw nasze... przewodni trailera, nie? Przecież Mhm. latarnia. Tak, zarówno latarnia jako budynek, jak i latarnia podręczna, latarnika, jest też bardzo istotnym elementem. No, fakty, No i trzeba też pamiętać, Odstrasza duchy. że im gorzej nam idzie, też nasza postać jest w stanie popaść w pewnego rodzaju szaleństwo, w tak zwaną poczytalność. Więc trzeba uważać na to, co się robi. No gameplay Czy- od strony mechanik zapowiada się bardzo ciekawie, tutaj trochę niewygodny temat może, bo to niestety Mhm. jest na platformę mobilną, jaką jest Quest. Tak. Ja mam pytanie, bo na screenach, na trailerze wygląda to bardzo urodziwie. Czy jesteście w stanie dotrzymać coś takiego, co tu widzimy? Bo zapewne projekt tutaj puści gdzieś tam tutaj widzą, jak to wygląda, natomiast Będzie A powiedz zwiastun, jeszcze, będzie to, co do jeszcze tej raz pory powiedz wypuścili. początek zdania. że czy jesteście w stanie tak ładną grafikę utrzymać w koopie? Tak, Jest w tym względem, bo widzę, że tutaj wiesz, trawka i tak dalej, jest bardzo dużo szczegółów, mimo że grafika jest dosyć uproszczona, natomiast jest, tak jak już wcześniej powiedziałem, urodziwa wręcz, nie? ale w sensie mówisz o trailerze teraz, tak? O trailerze oraz screenach, oczywiście, który jest tutaj ładnie napisane, że to nie jest aktualny gameplay, tak? Tak. Natomiast gameplay Myślę, że to, co widzisz na screenach, jest bardzo zbliżone do tego, co my widzimy w tym momencie na urządzeniu. Okej. No niedawno wrzucaliście materiały
Tak, różne. możesz różne zobaczyć na już Facebooku, część czy- materiałów filmowych, które gdzieś tam z gry powstają, jakieś takie 30-sekundówki, minutówki. Powoli zaczynamy odsłaniać, powiedzmy, te karty. Macie jakiś pomysł na to, aby graczy przyciągnąć na dłużej do swojej gry? Tak, powiedzmy, że po ograniu danej rundy będziemy chcieli powielać ten epizod kilkukrotnie na różne sposoby? Myślę, Bo to że jest tak. problem takich gier właśnie jak Vermintide 2, że kiedy się Mhm. przejdzie jakiś etap, niekoniecznie chce się do niego już potem wracać, bo się, że tak powiem, Szczególnie, że to nie jest gra w stylu Medievala, gdzie no, ona jest regrywalna i to sporo, bo no właśnie. Bo tak naprawdę tą regrywalność jest ukryta pod tym, pod właśnie dziedzicami, tak, że postać Ale umiera, ale ty myślę, sobie że grasz tutaj dalej. Medieval akurat pokazuje pewną rzecz, że przede wszystkim miał bardzo długie wsparcie i cały czas ma wsparcie, cały czas są Mhm. dodawane jakieś nowe rzeczy, więc myślę, że tutaj będzie w tym wypadku, można się spodziewać podobnych rzeczy, że Myślę, będą... Czy chodzi mi o to, że czy jest to już w zdecydowanie. założeniu gry właśnie, czy macie jakiś pomysł na to, żeby przyciągać, Jest. powielać Tak replay taki projektowaliśmy był mocny? świat, żeby móc łatwo implementować różnego rodzaju update'y i dodatkowy content. Poza tym gra też na samym początku, wydaje mi się, że w ciągu pierwszych 12 godzin nie doświadczysz ich jeszcze w pełni. Ta gra będzie ci zapodawała content stopniowo, w zależności też Znaczy, od tego, do czego jak ci dążę? idzie, Do nie? tego, że na przykład zdarza się, że kiedy ogramy tutaj, powiedzmy, w naszej społeczności jakąś grę, Mhm. to jednak co jakiś czas, kiedy wychodzi do niej update z nową zawartością, to jednak pojawia się jakiś gracz, który mówi: słuchajcie, wyszło coś fajnego, może byśmy znowu do tego wrócili, bo jednak my jesteśmy taką sceną, że często ogrywamy dany tytuł, że tak powiem, wyciśniemy go i przechodzimy na kolejną platformę, która nas bawi, cieszy i tak skaczemy od jednej do drugiej, ale No ta gra jest rzadko się przystosowana do wraca. regularnych update'ów. no ale właśnie o to mi chodzi, ale nie? właśnie Że... z drugiej strony też jest tak, że bo jakiś tam update był, no ale z drugiej strony wracać i jeszcze raz przechodzić jakiś To etap. samo niekoniecznie musi być fajne, ale już na inny sposób już mnie Dokładnie. ciekawie. Właśnie o Tak, to mi i chodzi. czy wydaje mi macie się, to że już tego możesz się przemyślane? spodziewać. Poza tym, okej, może jeszcze nie powinienem tego deklarować, no, ale dobra, jesteśmy w rodzinie, nie? Po prostu i tak dalej. Jasne, nikt nie widzi, nikt tego nie zobaczy. Mam poczucie, Oczywiście mam projekt nie ma poczucie, że widzów. każda rozgrywka może być inna, szczególnie dlatego, że środowisko, w którym przyjdzie nam grać, będzie się zmieniać. O, Mm. to fajnie brzmi. To jest duży bonus, nie? Dzięki temu faktycznie za każdym razem będzie inaczej, chociaż troszeczkę, chociaż żeby coś się nie... To już sprawia, że ma się ochotę ponawiać to, nie? I tutaj też można wierzyć na słowo, bo Medieval Dynasty New Settlement też się zmienia otoczenie, co Znaczy, to Co może parę- podam to na takim przykładzie. Jeżeli wypłyniesz łódką i zobaczysz dużą wyspę i postanowisz ją eksplorować, bo skusi cię majestatycznymi ruinami kościoła, nie jest powiedziane, że jak ty tam popłyniesz drugi raz w następnej rozgrywce, to tam w ogóle będzie ta wyspa. A jak będzie, to będzie inna. A jak będzie inna, to będzie na niej co innego i na przykład będzie wejście do dungeonu, no nie? No i takie coś sprawia właśnie, że ma się ochotę wrócić do danego tytułu, bo nigdy nie wiesz, co cię czeka, nie? No nie oszukujmy się, jeżeli Tak. coś jest ogrywane ponownie w ten sam sposób, to nawet kiedy wychodzi jakiś większy update z nową zawartością, niekoniecznie mamy ochotę wracać do już ogranej formuły bardziej, nie? Nie mówię o nowym gadżecie, że coś wyszło i sprawdzamy ponownie grę, ale raczej nie chce nam się ogrywać takiej, przynajmniej z mojej strony, nie? Czyli wychodzi na to, że oprócz naszej latarni, która jest de facto jak bazą, wszystko inne będzie generowane losowo. Poniekąd. To jest bardzo śmiałe założenie, natomiast w pewnym sensie jest właściwe. Myślę, że mogę dodać jeszcze jedną ciekawą rzecz, że w Lightkeepersach będziesz w stanie spotkać innych graczy, którzy nawet nie są z tobą w drużynie albo nie wykonują tej samej misji co ty. Będziesz mógł się im Ale pokazać. 1:1 synchronicznie, czy asynchronicznie? Co wy zrobiliście MMO? Będziesz mógł się pokazać, jak wyglądasz. Będziesz mógł pokazać sobą, jakie rzeczy już w tej grze osiągnąłeś.
będziesz mógł być inspiracją dla innych i być może będą chcieli właśnie z tobą zagrać ten mecz, nie? Zrobili coś takiego, jak było w Asgard Race, te duchy kurcze innych graczy. No, jakieś No, lustra. nie do końca. Nie do końca. To były tylko takie Mhm. Nie pokazówki. do końca. Myślę, że z innymi graczami będziesz mógł śmiało napić się piwa, po prostu. Dobrze, a powiedz jeszcze mi taką jedną ciekawostkę, czy będziemy musieli na przykład zakładać serwer, czekać na określoną ilość graczy, klikać tam gotowość i start, czy będzie można się w trybie gorącego krzesła podłączyć w czasie rozgrywki? Tego jeszcze nie chcę deklarować, okej? Okej. Mhm. No, I myślę, że tyle. I cisza. Tak myślę, czy z tym pokazaniem to jest możliwość zaatakowania takiego gracza, czy nie poszliście w tą stronę? Myślę, że PvP nie będzie poszliśmy, jak i poszliśmy. Mhm. Czyli Natomiast będzie też PvP nie chcę jakiejś jeszcze formy? deklarować. Będzie Friendly Fire, to na pewno. O. Gramy razem? Co może z tobą doprowadzać nie gram, i bo już ty podczas testów doprowadza Jesteś czasami ślepy. do komicznych sytuacji, na przykład jak się testuje granaty, no nie? No to wychodzą tam cuda na kiju, ale sytuacje są dość zabawne. Myślę, że zagospodarujemy tutaj tych, No, którzy to nie zarówno będę tego cię chcą, bił, jak i nie nie chcą. Fajnie, że Nie, naprawdę... naprawdę. W czasie rozgrywki każdy gracz ma coś do roboty, czy raczej biega się grupką i próbuje się wspólnie rozwiązać jeden problem? Zakładamy, że podczas dnia każdy gracz będzie miał coś do roboty. Takie coś nam przyświecało, że jeżeli, Podczas nocy? słuchaj, ty nie chcesz biegać, no nie? Nie chcesz biegać i eksplorować rzeczy, nie chcesz pływać łódką, boisz buduj. się wejść do dungeonu, to możesz zbierać resursy, możesz łowić ryby, możesz przygotować na przykład to miejsce, zanim nastanie noc i twoi kumple wrócą ze sprzętem, który być może będzie wam potrzebny. no Dobra, nie? to zadam ci jeszcze jedno Okej, a- techniczne pytanie, na które pewnie mi nie odpowiesz, ale powiedz A mi poczekaj, jedno. ale w nocy bardzo dobrze by było, żebyście się jednak wszyscy spotkali w tym miejscu. Powiedz mi, co w momencie, kiedy chcemy przerwać rozgrywkę, bo brzmi to dosyć długo, taka runda, a na przykład chcielibyśmy to dokończyć ją jutro. Czy jest taka możliwość, czy mapka to jedna gra, koniec i Właśnie kończymy jakieś wszyscy? punkty zapisu czy coś. Nie będzie czegoś takiego. Po prostu trzeba będzie skończyć rozgrywkę. Czyli będzie jak Natomiast pory, że będziesz jedna miał plansza, jedna świadomość, jak długa jest ta rozgrywka, bo pozwolimy ci ją wybrać. O, super. Bo właśnie chciałem zapytać, jakie są długie sesje. To są Czy to kontrakty, 15 minut? no nie? Na które się wpiszesz. Mhm. Ale tak Robota celujecie w musi jakieś, zostać wykonana. 3 przedziały czasowe, powiedzmy coś jak stopień trudności, czy bardziej, jak to chcecie poziomować? Chcemy pójść w stopnie trudności. W zasadzie już gdzieś tam poszliśmy. Nie chcę za dużo mówić o stopniach trudności, natomiast bardzo mi zależy, żeby to nie było po prostu zwiększenie HP, po prostu czegoś, bo to jest miałkie. Chcę, żeby to było zupełnie inaczej. Ty wybierając kontrakt, który będziesz wykonywał swoim latarnikiem razem ze swoimi ziomeczkami, będziecie wiedzieli, jak ten kontrakt jest długi, jaki jest trudny i czego prawdopodobnie możecie się w nim spodziewać. Ale tylko prawdopodobnie. A jak z jakimiś punktami doświadczenia albo coś takiego, no bo skoro kraftujemy, no to zakładam, że nie jest wszystko od samego początku odblokowane, co możemy skraftować, tylko musimy jakieś tam uzyskać doświadczenie, żeby odblokować jakieś tam nowe rzeczy. Jak to tam z tym wygląda? Nie chciałbym jeszcze mówić na temat craftingu, okej? Znaczy nie, chodzi mi ogólnie o punkty doświadczenia, czy zbieramy jakieś za wykonanie Będziesz rozwijał swoją postać. Tak. Będziesz rozwijał swoją postać. Intelektualnie. Aha, będziesz i się ten rozwój rozwijał. tej postaci będzie, że tak powiem, osobno sobie, a rundy osobno. I to Tak, będzie Tak, nie sobie, dla mnie. Tak. ile tam po czasie grania Tak będę jest. miał nagle wypasioną postać, która już Dokładnie może tak. robić. Generalnie podczas rundy będziecie pracować na wspólny sukces waszej drużyny, no nie? Ile w niej zrobicie, ile rzeczy znajdziecie, jakich rzeczy dokonacie, to będzie wasz wspólny sukces i każdy z was otrzyma profit za to na koniec rundy. Czyli ogólnie w grze rozwój ogólnie każdego teamu jest wspólny. Czy Każda postać rozwija się indywidualnie, natomiast pracujecie na ten rozwój wspólnie. Okej.
Czyli co, macie już gotowy build, który potrafi działać multi, wyświetla tak fajną grafikę i jakieś podstawowe pierwsze założenia, wasze mechaniki już działają. No, mamy bardzo dużo tych rzeczy już działających. Znaczy w tej chwili jesteśmy w stanie po prostu ogrywać i w zasadzie cieszyć się produktem. Natomiast mamy jeszcze bardzo dużo pytań, na które sobie musimy odpowiedzieć, nie? Która droga to jest właściwa. Dlatego na przykład nie chcę rozmawiać na temat craftingu jeszcze. Rozumiemy, to Wiem, jaki on jest na sprawa. obecną chwilę. Ja jestem z niego zadowolony, ale kto wie, czy coś się nie zmieni, a nie chcę rzucać Dokładnie. słów na wiatr. No nie? Dokładnie. No i tak No. już wystarczająco dużo powiedziałeś, bo no wiadomo, Cieszę się, że w końcu mogłem, opowiedzieć o tym. korciło cię, co? Bardzo mnie korciło, bardzo mnie korciło. ja zadam- Ja jeszcze może dodam jedno, że na sklepie Mety nie znalazłem jeszcze gry tego typu. No ja też I, nie. i to wydaje mi się będzie coś ciekawego i coś innego. Znaczy, no, Postaj, bo ty jeszcze chciałeś coś zapytać. Znaczy to może to pytanie jest trochę już trochę za bardzo szczegółowe, ale bo nie chcę pytać o te premiery, bo wiadomo o tym nie możesz jeszcze mówić, ale czy jest bliżej niż dalej, czy jeszcze nie? Wiesz, no bliżej premiery jest już Bo ja powiem tylko tak. od samego zaczęcia produkcji. Jest coming soon, no nie? Bo powiem, że Medieval Dynasty wyszło 2 dni po moich urodzinach, 28 marca. Fajnie by było, jakby to też gdzieś w tych rejonach wyszło, ale podejrzewam, że tutaj jeszcze Myślę, trochę pracy że jeszcze pewnie- trochę za wcześnie jeszcze może. trochę pracy. może jakieś Ewentualnie na urodziny beta testy może dla testy. Arkadian. Przewiduję coś takiego. Super. Ja już z Ganem się nie mogę doczekać. rozmawiałem i powiedział, że dla VR-Arcadii jakieś tam testy będą jak ogarnięte. najbardziej tak i będę bardzo ciekaw waszego feedbacku, waszych wrażeń. Bo powiem Zwłaszcza, szczerze, że no, losowy człowiek, taki, który nie jest zaangażowany w projekt, zupełnie inaczej postrzega ten projekt niż ktoś, kto Kompletnie. jest zaangażowany, nie? I pewne funkcje, na które ktoś by machnął ręką, to nie, na to nikt nie będzie patrzył, okaże się, że mogą być kluczowym problemem na przykład. Tak, ale powiem wam szczerze, że ja też mam problem w tym, żeby kogoś, mojego syna na przykład, nie? Wziąć do tej gry, żeby z nim sobie pograć, a on mi wierci dziurę w brzuchu po prostu, że tato, kiedy, nie? Kiedy mi to założy na łeb? Kiedy? Ja mówię, czekaj, bo jeszcze zrobimy to, nie? Bo jeszcze nie spal sobie wrażenia. Za miesiąc się mnie pyta, a już? Nie, wiesz co, już prawie, bo jeszcze tylko to. Mam taki totalny W każdym razie wiesz po Medievalu, co oczekiwać po testach od nas i tak dalej, więc... Oczywiście, że tak. A ja mam jeszcze jedno pytanie, ale takie ogólnikowe. Czy Mhm. w związku z tym, że jak wydaliście Medievala i nauczyliście się w sumie developingu na VR-a, czy to ma duży wpływ na aktualną waszą grę? Na przykład Kolosalny. właśnie chodzi nawet, no graficznie też wygląda dużo lepiej niż wasz poprzedni projekt, od stylistyki po wszystko, Inaczej wygląda. Tutaj poszliśmy faktycznie w stylistykę, która... ale też pozwala też którą wybraliśmy, nie? więcej osiągnąć dzięki tej stylistyce, nie? Tak, przy Medievalu ten taki pseudorealizm, on był dość celowy, bo chcieliśmy utrzymać ducha płaskiej wersji jak najbardziej. Natomiast to jest stricte nasze IP, nasz pomysł i tu już nasz dyrektor artystyczny i dyrektor techniczny, pozdrawiam was serdecznie, Grzesiu i Repet, powiedzieli wyraźnie, jeżeli chcemy mieć sporą ilość przeciwników, jeżeli chcemy zachować dobrą jakość Enviro, daleko widzieć, no to jest ta droga, nie? I innej nie ma na obecną chwilę. Także ten projekt wcześniejszy bardzo dużo nam dał, szczególnie też jeśli chodzi o koopa. I generalnie menedżowanie, inwentory, crafting. I co tutaj nie- mogliśmy pozbyć się tego, co na przykład, bo Medievala też można by zoptymalizować dużo lepiej na tą chwilę. My już to wiemy. Nie opłaca już się to zrobić, bo to by wymagało potężnego refaktora, nie? Tutaj w tym momencie. Właśnie No, chciałem ale się zapytać, w latarnikach już to że wiemy. cała nauka wasza w ogóle, jak się prowadzi, współpracuje i działa w takiej firmie produkującej gry na VR-a, że przy nowej produkcji to podejrzewam, że macie dużo procedur uproszczonych,
wielu rzeczy wiecie, że nie ma sensu tracić na to czasu, bo to jest szkoda na to czasu, można zrobić to inaczej, Tak. lepiej, szybciej, taniej, a w pewnych sprawach wiecie, że trzeba się bardziej skupić i na przykład coś dopracować, albo właśnie się z kimś skontaktować, kto może wiedzieć lepiej. Tak, dokładnie tak. Akurat ja mam też takie właśnie szczęście, że mam niesamowitych ludzi obok siebie, którzy przyjdą i powiedzą: Galt, pierdolisz. To tak nie może być, nie? Po prostu. No, I mi dadzą szczególnie, argumenty, że tak bo jak nie wiem wszystkiego. Szczególnie, że tak jak mówiłeś, to tak naprawdę Medieval to był twój początek i tak naprawdę pierwsza styczność z VR. Zdecydowanie tak. To była moja pierwsza gra VR-owa i w zasadzie zgadywałem, co jest fajne i co może raczyć ludzi, no nie? Właśnie w tym Więc To VR. tak Jezu. teoretyzując, że tak się podpytam jeszcze, Mhm. to co, wasz pierwszy projekt, znaczy przy drugim projekcie jesteście w stanie zrobić to samo, co przy pierwszym, tylko na przykład 2 razy szybciej? Chodzi mi na przykład w okresie czasowym, zamiast Tak. przez 2 lata na przykład w rok stworzyć równie dobrze zaawansowaną grę, ale na przykład właśnie w rok, a nie w 2 lata? Bo już Myślę, znacie, że tak. wiecie, Myślę, że jak pracować. przynajmniej być może to nie jest kwestia roku, ale wydaje mi się, że 6 miesięcy na 100%. Znaczy już nie chodzi mi o konkretne czasy, tylko na przykład, że jesteście Mhm. właśnie w stanie dużo szybciej zrobić to samo, co... Tak, jesteśmy. Czyli można w stanie zakładać, zrobić. że wasza firma będzie się bujnie rozwijać, że przy trzecim projekcie nie dość, że walniecie dobre tempo, to inaczej, w tym samym okresie zrobicie 3 razy więcej pracy. Na czymś bardziej zaawansowanym. Prawdopodobnie tak. Myśmy też troszkę urośli liczę, na to od liczę, tego nie? czasu, bo jak robiliśmy Medievala, to było nas osób 10, w porywach 12, natomiast teraz już jest nas 18 osób. No to fajnie. No, troszkę no i to mi się no. podoba, no No, zobaczcie. Dobry produkt, dobra gra, widać serce, powoli się rozwija. Tu słyszymy właśnie Oby od tak kolegi, dalej, nie? że nie dość, że produkt tworzą, to jeszcze się rozwijają od rozwoju po naukę, co jest najważniejsze. No i właśnie, wiesz, Patrz, słuchaj, jak na testy liczy, nie? nie, no jak ale nie chodzi. oszukujmy się, kiedy sami tak mówicie i sami słyszycie, kiedy wiemy, że jakiś Nie, tytuł był jasne. porządny i dobrze prowadzony, to wiemy, że druga, powiedzmy kolejna gra, no, że twórcom będzie się chciało dowieść, tak? Mhm. Kiedy wiemy, że tytuł był słaby, to ewentualnie dajemy tylko no, taki znaczek na zasadzie, że no, może się uda, może nie, tak? No ale Szczególnie, że widać dev jest po solidny, Medievalu to... i widać po trailerach i tak dalej, po tym, co stawiają z latarników, że no w obie gry jest serducho włożone i to sporo tego, tak? No niestety w tych czasach bardzo dużo firm, bardzo dużo deweloperów, nawet jeżeli zrobili jedną grę, no to dobrą, tak, która się dobrze sprzedała, osiedli na laurach i widać, że kolejna to już poszła po łebkach, No właśnie, żeby to jest, tylko to zrobić. jest problem tych czasów. No, myślę, że też problem z grami VR-owymi jest też to, że one przynajmniej za oceanem są kolosalnie drogie i pracują nad nimi abstrakcyjnie wielkie studia, bo... Już nie. No właśnie. O tym pogadamy zaraz. Właśnie. Może dość płynnie przyszedłem Tak, nawet do dość tego. płynnie wątku. przejdziemy, w sumie tak? tak, no jest to pewien problem, który No. teraz w sumie wydarzył się i no, projektor możesz w niego wjechać na pełnej. Tak, właśnie nie wiem, tak, czy Łukasz Łukasz Tekleje. jeszcze dodać, no Nie, ja ale... chciałem tylko powiedzieć, że wchodźcie na naszego Discorda, na nasze socjale. Dodajemy tam regularne informacje odnośnie latarników. To Zapraszam projekt serdecznie. Twoje zadanie zanim dodać jeszcze linki przejdziemy, w opisie. zanim jeszcze przejdziemy do miały być jeszcze gry, topki. No myślałem, że przejdziemy z miłego tematu na smutniejszy i później może coś ograć na... myślę, że zostawimy go chyba na koniec. Mhm. Bo wiesz, bo to już tak naprawdę jest bieżący rok, więc myślę, że to bardziej aktualności już takie Aha. bieżące dobrze. po wszystkim. Cave No w Crave. sumie... Co? Cave Crave. W zeszłym roku wyszedł Cave Crave, o którym mówiliśmy w podcaście odnośnie podsumowania pierwszej połowy. Natomiast w drugiej połowie Studio 3R Games wypuściło update z nową mapą Nutty Potty, która wiralowo rozeszła się na cały świat. Nawet
przeróżne media, gazety, nie gazety, telewizja. Wszyscy o tym trąbili. Hostel, chcesz coś o tym powiedzieć? Jeżeli chodzi o tą, tak, no przede wszystkim sama tematyka zwróciła uwagę nie tylko graczy, ale też mediów i to takich mediów mainstreamowych, bo to o tym pisały też największe dzienniki. I było to trochę też kontrowersji, bo niektórzy tam czytelnicy, niektórzy widziałem zarzucali, że to jest też bazowanie na pewnej kontrowersji, bo ktoś tam umarł i to się temat się sprzedaje przez to, ale studio podeszło do tego bardzo dojrzale. Tam nie ma żadnej profanacji czy handlowania tą tragedią, która się wydarzyła w tej jaskini. Jest za to kawał dobrej historii pokazany. Narratorem podczas zwiedzania tej jaskini na Tipati jest ratownik, który próbował uwolnić właśnie tego nieszczęśnika. Brał udział tam w Tak, akcji Brandon. ratunkowej. Więc jest bardzo fajna, ciekawa historia, ale jest też bardzo ciężki klimat tego, bo zwiedziłem tą jaskinię wirtualnie oczywiście. To, co ja zawsze mówię o Cave Crave, to jest idealnie mi pokazuje, dlaczego nie zostanę nigdy Grotołazem. tak, dlaczego się do dla tego takich kompletnie nie gier nadaje. właśnie moim zdaniem został stworzony VR, no nie? Do Mhm. tego, żebyśmy doświadczali rzeczy. I wyjść poza swoją strefę komfortu. Tak, komfortu. wiesz, ten narrator, jak sobie zdajesz sprawę, że to jest facet, który był tam naprawdę, a tobie jest ciężko, widząc tylko i wyłącznie piksele, Mhm. to automatycznie mózg wytwarza ci takie rzeczy, że to jest szok. To jest przeżycie nie do zapomnienia, no nie? A słyszałeś o tym właśnie, jak wiralowo się rozeszło? Tak. To jest niesamowite i ja rozmawiałem z Piotrem i pogratulowałem mu, że tak wiralowo to się rozeszło na cały świat, bo tak naprawdę o tym chyba, kurczę, marzy każdy deweloper, żeby o jego produkcie, kurczę, zwykłe dzienniki pisały, w wiadomościach mówiły, czy nawet, kurczę, jakieś wywiady, nie? Że no, cały świat to tak naprawdę poznał tą grę dzięki wprowadzeniu właśnie mapki do gry. Więc no, to jest niesamowite, jak im to zadziałało, to, że wprowadzili tą jedną jaskinię. Maniek, co ty robisz? Nic. Wygania demona. Cały czas tutaj, kurde, nam brzdękasz, bo wychodzisz z tego. To ja przepraszam. Co tam jeszcze? Gry w drugiej połowie zeszłego roku oraz nie tylko topki, ale no ogólnie było sporo. No nie można powiedzieć, no ja to uznaję za kontrowersję, bo nie wygrała gra, Którą chciałeś, żeby którą wygrała. chciałem, tak. A miałem kurczę na liście 3 gry, a kurczę żadna z nich nie wygrała. A były chyba 4-5? Dobra, ale po kolei. Mówisz o TGA, The Game Awards, tak? No. No to jasno. Powiedz. No, jeżeli chodzi o kategorię gier VR, było nominowanych 5 gier. Wygrało Midnight Walk. No jedyna z tych 5 gier, w którą nie grałem i mnie typował, no ale to... No wiadomo to też, jak są wybierane gry w takich mainstreamowych, dużych w takich właśnie z takiej okazji jak The Game Awards. Tam głosują czytelnicy, widzowie, którzy zwykle nie mają pojęcia o VR-ze, więc głosują tym, co im się kojarzy. The Midnight Walk ma wersję flatową, więc mogło zyskać dzięki temu głosy. A kto będzie tam głosował na jakieś Ghost Town, który
gdzie większość osób, większość widzów nie wie, co to jest, więc większość graczy flatowych nie ma zielonego pojęcia, o czym to jest, czy Arcane Age, czy nawet Deadpool, który no, gdzieś tam może się W sumie kojarzy, to- ale nikt nie grał. Bardziej mod do flata niż typowo gra VR, nie? W sumie. No tak, no wiadomo, no nie ma co tutaj zwalać na innych graczy, no wygrywa to, gdzie głosują, no. No niestety Tam nie, jeszcze nie, głosuje nie jury. wygrało nic, co ja zagłosowałem. Żadna z moich gier w topce nie wygrała, no więc szkoda, bardzo szkoda. No co, A- może każdy z nas tą swoje minimum 5, może minimum, ja w sumie nie wiem, czy miałbym nawet 5 do powiedzenia, czy każdy z nas przedstawi, w co grał, czy Łukasz, nie wiem, czy ty miałeś czas grać? Wiesz co, ja byłem totalnie pod kanapą, jeśli chodzi o ten czas. Natomiast wiesz, w co grałem i się zdziwisz? W UGA grałem. Serio? Tak. Kurde, jestem w szoku. Byłem bardzo ciekaw, czym jest ta gra, czym tyle użytkowników wabi. I powiem wam, że jak sobie wyciszyłem wszystkich użytkowników, naprawdę się dobrze bawiłem. Nie? Empirycznie chciałeś podejść, żeby zdobyć... Rozumiem, że po prostu robiłeś research do gry, żeby dowiedzieć się, co możesz dodać do swojej. Nie do końca, bo to zupełnie inny target, ale Tak. byłem ciekaw fenomenu, wiesz? Jak gdzieś tam zrozumiałem fenomen Gorilla Taga w jakiś sposób, tak byłem ciekaw, co można tu odkryć nowego w tym temacie, co też tak zainspiruje właśnie takich młodych ludzi, nie? Do bawienia się w tym No VR-ze. to ci powiem, że w sumie też kiedyś jeszcze właśnie jak UGA nie było, to wszedłem do Gorilla Taga i próbowałem właśnie zrozumieć ten fenomen tej gry i zrozumiałem, nie? Że w sensie to jest po prostu przestrzeń dla młodych ludzi, tak jak kiedyś dla nas był trzepak Tak jest. przed blokiem, tak oni mają tą grę VR i oni się tam razem wspólnie bawią po prostu. Czy no to ja może przejdę do swojej topki, w sumie nawet nie 5, bo no niestety 5 mi się w tym roku nie uzbierała. Nie? No to dziwne. Znaczy, powiem przy czym się bawiłem po prostu. I bawiłem się o dziwo, gdzie wcześniej troszeczkę nie byłem zadowolony z tej gry, oczywiście chodzi o Deadpoola. Oczywiście kupionego przez VPN-a, bo w Polsce jeszcze jest niedostępny i pytanie tutaj, duży znak zapytania, czy w ogóle będzie, z tego względu, to oczywiście moglibyśmy płynnie przejść, ale nie przejdziemy do tego tematu. bo jeszcze w sumie- Zaraz o tym porozmawiamy. tak, zaraz o tym porozmawiam, więc jak widzowie, jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do dalszego słuchania. Następnie kolejną grą, bo oczywiście jest Arcane Age. Naprawdę to, co zrobili, w sumie ładnie, pięknie przeportowali grę z PC VR. Jak na warunki standalone wygląda przepięknie, działa jeszcze lepiej. Jeżeli jesteście użytkownikami Quest Games Optimizer, to możecie tam z rozdzielczością poszaleć do naprawdę bardzo dużej wartości i jest naprawdę ostro. I trzecią w sumie grą jest, w sumie nie wiem, czy mogę mówić, bo to w sumie takiej typowej premiery nie było, bo to jest dalej Early Access, jest oczywiście Forefront, który mnie jakoś tam wciągnął i w sumie nie tylko mnie. I kolejnych tytułów, no ciężko mi powiedzieć, bo żadna mnie chyba dalsza nie zaskoczyła, bo nie wiem, Ghostą można policzyć? Chyba nie. Już on był wcześniej. Można, no był w zeszłym roku. Tak, ale to on był w pierwszej czy w drugiej połowie? W pierwszej w kwietniu. Ale to my robimy podsumowanie Aha, ale całego całości, to może bym jeszcze doliczył, no to jeszcze ten Ghostouna bym wrzucił do tego. Nie był może jakiś wybitny, ale natomiast przeszedłem cały, więc o czymś to świadczy, że bawiłem się na tyle dobrze. Panowie, ja jeszcze dodam, że jeżeli ja bym wam umarł zaraz, to się nie martwcie, bo ja mam, oczywiście zaopatrzyłem się w dodatkową baterię, ale jedną. O, I widzę, że już mi zostało niewiele, więc mogę tu dobrze, zniknąć. nie ma problemu. Więc może szybko Maniek? przejdziemy do... Twoje topki? Forefront. I tyle. Aha. Tak, nie, bo tak myślę, no Ghost mi się podobał, ale tylko pograłem tylko trochę, więc
nie wciągnął mnie, ale wizualnie mi się bardzo podobało. To Forefront przypomina dłużej. Obcy wyszedł w zeszłym roku czy 2 lata temu? W zeszłym. W zeszłym roku na Questa. No A to 2 lata powiedzmy, temu że na- ja W lutym był na Questa bodajże, a jeszcze jej nie w grudniu... skończyłem, ale ogrywam tylko dlatego, że znalazłem modzika, który właśnie tak jak wcześniej wtrąciłem, sprawia, że obcy no faktycznie ta broń ma kopa i jakoś nie jest łatwiej ani trudniej, ale ci obcy giną po prostu tak, no nie wiem, realistycznie jest, nie są takimi Bardziej gąbkami. widowiskowo, tak. Nawet nie wiem, czy widowiskowo, ale po prostu, wiesz, masz wrażenie, że walisz z karabinu do żywej istoty, nie, że wiesz, 3-4 kulki ją rozrywa, a nie, że jak w gąbkę walisz, to musi być, nie wiem, 8 pocisków za każdym razem, nie? Tak czy siak po prostu No w przyjemnie mi się filmach nie gra. rozrywało po 3 pociskach. No jak nie? Tam musieli ostro kudę w nich wali. No mniejsza o to, gra mi się po prostu lepiej, nie? Ale z takich gier ogólnie ja mało ostatnio gram w ogóle na VR-ze, bo już przestało na mnie robić jakiekolwiek wrażenie. Dla mnie to już po prostu jest kolejny rodzaj medium, tak jak monitor, tylko w innym wykonaniu. Od dłuższego czasu jedyną grą, w jaką gram regularnie, to jest War Thunder na VR-ze. A to tylko dlatego, że siedzę sobie przy biurku, nie chce mi się tam za bardzo ruszać. Jedna z najładniejszych grafik, jakie do tej pory widziałem na kompie, na wymaksowanych ustawieniach. No i sobie tam swoje, że tak powiem, pojedynki czołgami typu Tygrys organizuję i jako, że mam jakieś tam w tym doświadczenie, jest to całkiem realistyczne odczucie na żywo, znaczy na żywo w VR-ze, nie? Że naprawdę można sobie wkręcić, że się czuje człowiek to polubi. Więc polecam, jak ktoś ma kompa. Bo tutaj i trzeba chce chyba pobawić, dodać, nie? że Maniek jest emerytowanym wojskowym. Tak, więc coś Tak, tam mam w 2 tym emerytów. Emerytowany YouTuber. YouTuber Nie. i emerytowany wojskowy. Więc jest fajny klimacik, a tak ogólnie to jakoś no nic ciekawego nie pojawia się na horyzoncie, co by mnie wciągnęło nosem i mnie zachwyciło, nie? Słychać po głosie. Słychać. No. Kostel, a twoje? Okej, ja żeby tutaj skracać jak najbardziej, bo tutaj jest bardzo, bardzo rozciągacie wszystko. Powiem tak, moje top 3, no to znacie, to jest Deadpool, to jest Arcane Age i to jest Ghost Town. Wszystkie te 3 gry są świetne na swój sposób i przede wszystkim idealnie się uzupełniają, bo za każdą lubię za coś innego, ale właśnie chcę powiedzieć o innych grach, które uzupełnią moje top 5. Mhm. Oprócz tego chcę powiedzieć trochę o Reach, który został trochę no, źle się sprzedał. No to możemy tutaj powiedzieć, że na pewno się źle sprzedał. Trochę został przez dość ciężką premierę chyba zjechany przez niektórych content kreatorów, no i wiele osób nie dało mu szansy. A mimo wszystko to jest bardzo fajna Porządna platformówka, gra. nawet mimo ja akurat jeżeli chodzi o jakieś poważne błędy nie natrafiłem na wersji questowej. Grało mi się przyjemnie, przeszedłem, pewnie jeszcze kiedyś do tego wrócę, ale jeszcze o jednej grze chciałem powiedzieć, o której się tak bardzo mało mówi, w którą nikt z tego studia pewnie nie gra oprócz mnie. Successor VR. Tak, czyli gra, która ma też płaską wersję na Steamie, ale wersja VR trochę przypomina Dimio, steruje się figurkami i różni się od Dimio praktycznie wszystkim, poza tym, że jest podobne, bo jest głównie nacisk na single player, walki są w czasie rzeczywistym i jest trochę bardziej nacisk na fabułę niż na same starcia takie długie. Gra się bardzo słabo sprzedała z tego, co widzę, bo ma niewiele recenzji dalej w sklepie, a jeżeli chodzi o to dużo więcej przyjemności dużo więcej frajdy mi sprawiła w tym roku niż nowe Dimio Battlemarket. Więc jeżeli ktoś lubi takie wersje, no to polecam. Moje, no to chyba no, top 3 takie same hostele jak u ciebie oczywiście. To będzie Arcane Age, Ghost Town i Deadpool. Ponadto, może was zaskoczę, 4. będzie Surviving Mars, Pioneer, bo uważam nadal, że to jest świetna gra i jedna z takich, które odpalasz tylko na chwilę
na 20 minut góra, a kończy się na tym, że ogarniasz, że minęło 4 godziny. Mhm. Bo wciąga naprawdę, wciąga niesamowicie. Dlatego boję się wrócić. Tak samo jak do Medievala. Jak wrócę, to znowu się o 4 w nocy, o 4 rano zobaczę, o, muszę do pracy wstać za 2 godziny. Panowie, ja muszę kończyć niestety, bo już jest po 10 grubo, więc... Znaczy my zaraz i tak będziemy też kończyć jeszcze, mamy dwa bo tematy. został temat firmy i tego, nie wiem czy chcemy... Tak, tak, no to w sumie... Nie wiem, czy my chcemy o tym mówić dzisiaj. Na szybko, Ja wam tylko powiem od siebie na powiemy. szybko, tylko zanim się rozłączę, bo muszę kończyć. Pamiętajcie jedno. Jeżeli jakaś firma się rozwiązuje, to część z tych ludzi często zakłada sobie swoje własne Tak jest, studia, Dokładnie. bo mają swoje pomysły i nie są obarczeni jakimiś ograniczeniami, ramami. I tak było, jest i będzie, że część z tych talentów, które już znają system, wiedzą jak to Znajdą działa, wiedzą, miejsce że tam gdzie są indziej. pieniądze, bo tam są pieniądze, tylko że na mniejszą skalę jak na tą chwilę, nie dla wielkiego korpo, tylko dla małych twórców, małych studiów. Tak mi się wydaje przynajmniej. I dla takich, i chyba taki najbliższy rok czeka, rok lub 2 lub najbliższe 3 lata, taki renesans czeka VR. To jest moje zdanie w związku z tymi wszystkimi zmianami, frame'em, właśnie porażką, tak w cudzysłowie, największych studiów, no i oczekiwaniem, że jednak mali twórcy wybiją się z czymś ciekawym, co przyciągnie po prostu użytkowników. A pytanie, czy ich będzie tysiące, setki czy miliony, to tylko życzyć dobrych gier, dobrych twórcom. Dokładnie. Tak zakończę od siebie. Dziękuję wam za rozmowę. Dzięki, Życzę że byłeś. wyczerpania tematu i do usłyszenia do kolejnego razu. Maniek, Pozdrawiam dziękuję Ci serdecznie. bardzo. Ja też się pożegnam z Wami. W takim razie myślę, że to jest dobra chwila, żeby też A, nie odejść chciałem od tak- stołu, nie zanim po chciałem tak prostu zakończyć. anonimowo zdechnę, nie? Dobra. To wam zostaje pociągnąć temat aktualnej sytuacji firmy. Podejrzewam, że za 20 minut i my też będziemy już kończyć, bo został ten temat. Uszanowanie. Dzięki Do za dzisiaj. usłyszenia. Trzymajcie Dzięki się. wam bardzo, że Hej. byliście. To ja jeszcze tylko skończę tak, że ostatnią grą z mojej listy to będzie Quantum Void. Uważam, że wiemy chyba wszyscy, że Ona w końcu dostała tą premierę, bo ja w sumie czekam, aż on ukończy. Quantum Void, jasne, Quantum Void jest już oficjalnie, on po prostu jeszcze coś tam sobie, wiesz, doszlifowuje, nie? Kurde, to muszę w końcu do niej wrócić. Tam jest naprawdę, ja przeszedłem ją 6 razy, od początku do końca. No bo ja wiem, że tam jest chyba trochę tych wersji. Jest 5 zakończeń. Tak, 5 zakończeń. Mimo wszystko chciałem zagrać nią raz, ale już żeby on ją rozbudował, bo jak nie chciałem po prostu wchodzić znowu w wersję Jest rozbudowany, wiesz Hostel, że na przykład jak masz ten etap z bossem, nie? Z tym pająkiem. To na początku było tak, że ciężko było się zorientować, co trzeba zrobić. No, tak. Teraz masz w pewnym sensie to poniekąd wytłumaczone bardziej, wiesz, bardziej pokazane miejsca, gdzie musisz coś zrobić, żeby właśnie to ogarnąć. No, ale też z tym Reachem, bo w sumie nie wrzuciłem jej do topki, bo zacząłem grać, ale tylko pierwszą misję i kurczę, dobrą robotę chyba, że jakieś patche były, bo ten APSW jakoś mocno mi przeszkadzał i historia zaczęła się nawet dosyć angażująco. Reach bardzo fajnie zrobili, szczególnie, że później, wiesz, początek jest taki troszeczkę niemrawy, nie? Bo bardziej służy w pokazaniu całej tej wspinaczki, parkouru i tak dalej, tam w tym mieście, ale później jak jesteś pod ziemią, no to nie dość, że naprawdę pięknie wygląda, no to wiesz, walki też dochodzą i tak dalej. No, Trochę ale, liczyłem, że spolszczenia zrobi do niej, dlatego tak troszeczkę czekałem. a to musisz pogadać, właśnie. No nie, wyszło, że nie da się Mieliśmy o tym również też powiedzieć. poznać. Mieliśmy o tym również powiedzieć, ponieważ w zeszłym roku, w 2025, ja nagrałem też w tym filmik, to podlinkuję wam w opisie tutaj pod podcastem. Dotarł do nas na VR-Arcadię użytkownik, który robi spolszczenia do VR. Okej, spolszczenia są maszynowe, są przy pomocy AI robione, jednak jest sporo osób, które
może nie to, że nie znają angielskiego, ale nie czują się zbyt pewnie, szczególnie grając i rozumiejąc po angielsku gier, ponieważ no, bardzo często jest tak, że postacie mówią szybko albo napisy szybko znikają. Więc robi spolszczenia do gier i tutaj przeważnie Hostile jest głównym testerem tych spolszczeń jego gier. Bo najwięcej gram. Więc Hostile może się bardziej zaraz na ten temat wypowiedzieć, ale jeżeli szukacie spolszczeń do gier VR, na Questa, na Standalone i nie tylko, bo też wrzuca na PC VR niektóre, to wchodźcie do nas na VRcadia. Mamy specjalny dział właśnie poświęcony spolszczeniom VR, gdzie Kofi do każdej gry opisuje krok po kroku, jak zainstalować to spolszczenie, żeby to jak najlepiej działało. A teraz głos oddaję Hostile'owi, Tak, niech powie, jak to wszystko działa. Okej, ja przeszedłem kilka gier, przeszedłem Batmana, żeby sprawdzić w całości tłumaczenie i bardzo się sprawdza. No, 6. raz przechodziłem tego Batmana, więc wiedziałem, jak każdy dialog w wersji angielskiej wygląda i na polski jest świetnie przetłumaczony. Przeszedłem, no można powiedzieć, że Deadpoola kilkoma wariantami, właśnie sprawdzałem różne warianty tego spolszczenia. Ghost Town, gram w Asgard też próbuję to spolszczenie. Jeszcze z kilka innych gier testowałem, więc przede wszystkim nagle okazało się, jak wcześniej, jeszcze 2 lata temu, jak się zastanawialiśmy, ile gier ma język polski, to można było wymienić na palcach jednej ręki. Tak. A teraz mało w co gram, co jest w innej wersji niż polska, dzięki właśnie tym tłumaczeniom, więc jest świetna robota. No wiadomo, wielu narzeka, że to jest robota AI, no to tam nie jest to przetestowane do końca, jest to robione szybciej, ale no właśnie dzięki temu, że jest to robione szybko, nagle dostajemy masę gier w wersji polskiej. Dokładnie. I trzeba też nadmienić, że jak ty na przykład testujesz te wszystkie spolszczenia, dajesz feedback, co gdzie wymaga poprawy i praktycznie od ręki to poprawia, tak? W sumie Tak, tu i- jest nawet tak, że to poprawy wymagają, w sumie sytuacje najczęściej są takie, że to na przykład jakaś linijka nie jest przetłumaczona, natomiast Kofi robi bardzo dobrą robotę, bo maszynówka. No nie do końca, bo on pisze dosyć solidne prompty, czyli takie instrukcje dla LLM-a AI-u, jak ma tworzyć dane spolszczenie, a również na pożywkę temu LLM-owi daje inne tłumaczenia z innych języków. I nie tylko, bo tego co wiem, to on nawet z YouTube'a pobiera gameplay przetłumaczony i dzięki temu te spolszczenia są naprawdę świetnej jakości, bo ktoś sobie może wyobrazić, jakby to jakiś tłumacz Google tłumaczył. Nie, Właśnie to nie jest translator, to nie jest zwykły Tak. translator, to jest jednak AI. że nawet my sami często się zastanawialiśmy, jak dane zdanie można było przetłumaczyć, a AI naprawdę zrobił świetną robotę i oddał sens Wypowiedzi. wypowiedzi. Mhm. I ja powiem tak, wiele tłumaczeń widziałem fanowskich, które były gorsze i Tak, dużo też to gorszej właśnie gdzieś tam jakości, na z kanałach jakimiś fanowałem. błędami ortograficznymi, takimi totalnymi, czy źle przetłumaczonym sensem, więc nie, tu jest, można powiedzieć na przykład o Legendary Tales, które chyba było tłumaczone i wygląda gorzej. No ale no jak Tu powiedziałem, taka ciekawostka, może warto dodać, że również Kofi chciał spolszczyć Ironmana Tak. wiarowego i dokopał się do czego? Do plików spolszczenia oryginalnie z Ironmana z PSVR I też oraz dubbingu. dubbingi, tak. i udało mu się podmienić te pliki, że działają również na wersji standalone. Mhm. Nawet przetestowałem to w niedzielę i powiem tak, jeżeli chodzi o napisy, dubbing niestety za bardzo tutaj nie działa, bo nie wszystkie kwestie są spolszczone, więc jest po części po angielsku, po części po polsku, no jednak polski dubbing trochę tam kaleczy uszy
trochę gorzej wygląda, dlatego lepiej zostawić sobie napisy Bo i on nie bawić mówił się w ten właśnie dubbing. Kofi, Tak. że, Nie wszystko jest że tam te przetłumaczone. wersje się różniły, że oni tam przepisywali ten No scenariusz. bo to robiło coś tam. Sony, a nie Meta, Tak. więc to nie do końca pasuje. Gdzieś to było zaszyte w plikach gry, ale nie wykorzystane, bo Meta to po prostu olała. Ciekawostka jest, jako tako działa, ale lepiej chyba zostawić w język angielski i skupić się na napisach, wtedy to No, działa. należy też oddać Kofiemu to, że Że grzebie tam, gdzie my byśmy nawet nie wiedzieli, że da się grzebać. dokładnie, bo wielu może pomyśleć, że spolszczenie to wrzucasz sobie plik do translatora i sobie tłumaczysz, nie? Ale tak naprawdę to nie jest takie proste, bo to trzeba znaleźć odpowiedni plik, odszyfrować go, dopiero go przetłumaczyć i no to wymaga trochę nie tylko pracy, ale też umiejętności, znajomości i przede wszystkim musisz wiedzieć, gdzie szukać. Próbowałem zrobić tak z jedną grą i niestety nie, to nie dla mnie. Tam jest za dużo myślenia. Nie, troszeczkę samozaparcie po prostu wymaga jak w sumie wszystko, natomiast cóż, fajnie, że mam takiego Kofiego, który siedzi z tym i w sumie... Szczególnie, że on to robi hobbystycznie, on to robi dla innych, on tego nie robi Tak, dla siebie. chcieliśmy mu kawkę postawić, to się nie zgodził. Dokładnie, bo naprawdę robi bardzo świetną robotę, za którą tak naprawdę większość osób mogłaby... Co? Nie zdrapię się po głowie, a on mi tutaj pokazuje tak. Większość osób, które by robiły takie coś, no to podejrzewam, że chciałyby jakieś No profity po donaty prostu. albo coś. Nie, Kofi nie chce nawet, przysłowiowej kawki. Robi to dlatego, bo lubi, robi to hobbystycznie. Chce, żeby gracze, którzy nie znają angielskiego na tyle, żeby grać, wczuć się w fabułę gry, zrozumieć ją całkowicie, żeby miały po prostu radość z grania i tyle. I no, wielki szacun dla niego. Tak, Tak, no też nie miał problemu, podzielił się tutorialem, z którego sam korzystał przy nauce i że zachęcił, jeżeli ktoś ma ochotę, to w sumie czemu nie, również musiał usiąść. Do Dokładnie. tego, no jak widać, no trzeba mieć samozaparcie, posiedzieć, pobawić się. On już to ma Dokładnie. tak opanowane, że on jest w stanie zrobić w sumie w jeden dzień spolszczenie, tak? No, jakiś czas temu to w 3 dni wrzuciły 3 różne spolszczenia na Discorda. Więc Tak. chwała mu za to, że robi takie coś dla tak naprawdę innych, nie stricte dla siebie, dla własnego zysku. Okej, moi drodzy, skończyliśmy ubiegły rok. Przejdźmy, ponieważ jak już mówiłem, Meta w lutym zamyka Workroomsa, więc nie wiadomo kiedy będziemy mieli okazję usiąść do kolejnego podcastu, porozmawiać, nagrać dla Was kolejne nasze spotkanie. Będziemy musieli znaleźć coś innego, więc pogadajmy to, co się zdarzyło do tej pory. Mamy tak naprawdę końcówkę stycznia, a zdarzyło się sporo. Przejdźmy może najpierw od Mety. Hostile. Obudź się. Czyli o restrukturyzacji, nie wiem jak to ładnie nazwać. Tak. Meta zamknęła swoje studia. 3 swoje studia, a 4 zmniejszyła do minimum. Armature, czyli odpowiedzialne za port Resident Evil 4. Sanzaru, czyli zlikwidowali również Sanzaru, odpowiedzialnych za Asgard Raid 2. No i jeden oczywiście. Tak, Twisted Pixel, odpowiedzialny za ostatniego Deadpoola, który Wilson ponoć się bardzo kiepsko sprzedał. No i niestety, ale Kamuflaż również się dostało. Kamuflaż nadal istnieje, ale zostało tak naprawdę pomniejszone do minimum o 90% osób, włączając w to założycieli studia, dyrektorów i tak dalej, pożegnało się ze studiem. Ponadto
Meta skancelowała pracę nad... No skancelowała, no całkowicie poszedł do kosza sequel Batmana dwójki. Batmana dwójki, sequel Arkham Shadow. Co jeszcze? No i każdy się zastanawia tak naprawdę dlaczego, co dalej. No i Przemyślenie? co, no to moje przemyślenia. No to chyba po prostu w końcu zdecydowali, że nie chcą przepalać pieniędzy w Reality Labs. Oczywiście one dalej działają, natomiast bo tam oni mówili, tak, 10-15 miliardów rocznie po prostu gdzieś tam przepalali. I główny teraz pivot, w sumie, czyli Reality Labs, to co opracowało teraz będzie bardziej kierować się na AI oraz okulary, nie gogle, czyli Ray-Bany, tutaj mowa o Ray-Banach. I cóż, no z tego co widać, jak reagują osoby, które mają te okulary, które się gdzieś tam zaopatrują na ten sprzęt, są bardziej optymistyczne niż na gogle VR. No chyba z wiadomych względów, tak? W sumie my też to gdzieś tam tu Maniek nawet dzisiaj o tym mówił, że no gogle VR są ciężkie, gdzieś tam izolują od tego otoczenia, no i słabo się nadają jako urządzenie do codziennego użytku, więc chyba naturalną gdzieś tam wyborem Mety, jeżeli nie wiem, chcą coś inwestorom pokazać, no to lepiej uderzyć, tak jak wszyscy w sumie wokół, w sztuczną inteligencję, no i okulary, które tą sztuczną inteligencję będą również obsługiwać, więc Tak, ale trzeba cóż, nadmienić, że Meta nie odchodzi od VR. tak. Oni przestają po prostu przestają tworzyć gry. Przestają tworzyć gry i przestają finansowo wspierać deweloperów z tego względu, że chcą zrobić też, no nie czystkę, chcą posprzątać też sklep. Horizon całkowicie znika z VR-u i przejdzie na mobilkę, na telefon. Sklep VR będzie tylko i wyłącznie do gier. Dlatego też między innymi, no niestety, ale zamykają naszego Workroomsa. Dlaczego? Mi się wydaje i no moje źródła, że tak powiem, donoszą. Ogólnie rzecz biorąc, Meta bardzo dużo topiła pieniędzy, tak? I w same studia swoje, bo wszystkie gry, które oni wydawali, oni ich praktycznie nie sprzedawali, tylko dołączali do questów, żeby promować VR, żeby promować questy, żeby rozwijać rynek VR. Drugie, każdy deweloper, wszystkie gry, które wychodziły na VR do sklepu Mety, były współfinansowane. Każdy deweloper dostawał dofinansowanie na gry, na questa, więc nieważne jaka była ta gra, czy była hitem, czy była ok, czy to było całkowite, za przeproszeniem, gówno, dostawała dofinansowanie, żeby właśnie podbijać ten rynek VR, żeby go rozwijać, żeby deweloperzy, którzy nigdy nie mieli do czynienia z VR, a chcieli jakoś zacząć w to wejść, żeby mogli się rozwinąć, mogli się nauczyć tego wszystkiego. To wszystko było dofinansowywane z Mety. No i no, Meta ucięła to wszystko. Rozwinęli rynek, tak jak pisałem na Discordzie, że rozwinęli to, co mieli rozwinąć. Zabrali zabawki z piaskownicy, piaskownicę zostawili deweloperom, żeby teraz deweloperzy zdefiniowali kierunek, w jakim pójdzie VR, żeby to deweloperzy wszystko teraz trzymali. Meta zajmie się po prostu sklepem jako platformą do gier na zasadzie właśnie Steama, że w sklepie Mety będą tylko i wyłącznie gry, nie będzie jakiegoś badziewia typu właśnie Horizon i tak dalej. Tak, na to liczymy, bo w sumie... Ale nadal będą tworzyli headsety. Tak, bo w sumie zapowiedzieli rok temu coś w rodzaju modelu Roblox zamiast model PlayStation, czyli no, że przestali już powoli, i tak już zmniejszyli, tam w sumie był ten Batman, był Asgard Wrath, już w tym roku było widać, że
te wysokobudżetowe gry, w które oni tam inwestowali, no to już w sumie był tylko ten Deadpool. I oni stawiali mocno na ten Horizon Wars. Tak, i treści, które mają tworzyć użytkownicy, a nie już typowo oni. No bo to raz, tańsze w utrzymaniu i w sumie teoretycznie generowały większe zaangażowanie społeczne, tak? Czyli w sumie no, osoby nawet ostatnio widziałem u nas na Arcadii, które wchodziły w ten Horizon Wars. Tutaj Pawła może pozdrowię, który powiedział, że on był zdziwiony, co te dzieci w ogóle tam robią, tak? No tak samo, to samo, co robią w sumie w tym UGU, to samo, co robią u Gorilla Tagu. Że jednak te zaangażowanie jest dużo, dużo większe niż przy grach wysokobudżetowych. Tak. Natomiast tutaj już całkowity odwrót z tego, co właśnie mówisz, czyli po prostu zainwestowali, ile zainwestowali, teraz no, liczą na to, że no, i studia wezmą się za siebie i zobaczą, co dalej. No i tyle. Bez wsparcia, ja osobiście liczę na to, że bez wsparcia finansowego, tak jak było wcześniej, bez względu na to, jaki to był tytuł, jaka gra, będzie mniej właśnie klonów tych, za przeproszeniem, jak się mówi, gównogierek, bo no, tak naprawdę deweloperom nie będzie się to opłacało, tak? Jeżeli mi się wydaje, że dojdzie w końcu do takiej sytuacji, że deweloperzy albo będą musieli pomyśleć, żeby wypuścić jakiś solidny produkt, który chociaż się zwróci. Ja nie mówię, że nie wiadomo jaki zysk przyniesie, ale chociaż się zwróci ze sprzedaży. Tak, no wiesz, no tutaj największy problem, no to ludzie, co myślą, tak, że o Jezu, no to będzie koniec ery wysokobudżetowych gier na wyłączność, ty. Nie będzie, bo To czy my tutaj jesteśmy pozytywnej myśli, tak, że ja liczę na to, że... No. Meta powiedziała, że oni zostawiają wszystko studiom third party. Dobra, a możemy chwilę uciąć fanboyskie tutaj tego, że to, co się tutaj wydarzyło, to jest olbrzymia tragedia dla całego VR-u i tutaj słodzenie mety w tym momencie nic nie zdziała, bo oni sobie mogą mówić, robić damage control, że nie, zobaczycie, teraz na pewno będzie dobrze, a za pół roku, jak już wszystko ucichnie, sorry, to już nieaktualne. Zapowiedzieli San Andreas, no będzie fajnie, a w końcu, nie, jednak nie wypuszczamy go. To samo ze Splinter Cellem, to samo z headsetami, third party. Będą headsety, zobaczycie, będzie fajnie, a nie, jednak już nie ma ich. I to może być dokładnie to samo. Więc zobacz, te zamknięcie studia, no to każde studio wydawało grę co 3 lata. Na przemian. Dobra, ale zobacz. Na przemian. A oni musieli mimo wszystko je utrzymywać, a i tak na tych grach nie zarabiali, bo te gry dodawali do questów. To był ich wybór. Oni to robili, wiedzieli, że nie zarobią na tych grach. No tak, ale wiedzieli, że nie zarobią, nie zrobili nawet jego... Ale właśnie Hosteli, o to chodzi, że w tym momencie rozwinęli to, co mieli rozwinąć, więc zabierają zabawki, studia im już ale nie są dobra, potrzebne. poczekaj, zobacz, do jakich to doprowadziło uszkodzeń na rynku, bo w tym momencie jedno studio po drugim po prostu pada. I to nie tylko studia Mety, które zostały zwolnione, to były świetne studia, świetni ludzie, nagle się pojawiają na rynku bez Ale to już pracy. wcześniej zaczęło. Przecież zanim ta sytuacja z Sanzaru, zanim sytuacja ogólnie z tymi 4 studiami, no to przecież zobacz, zwolnienia w studiu odpowiedzialnym za Pistol Whip. Ale to właśnie było z winy Mety, bo oni pracowali nad projektem dla Mety i Meta po prostu odcięła im ten projekt i oni zostali bez pracy 70% załogi, więc nie, to się wszystko posypało właśnie, że odcinamy się i koniec. I teraz nagle... Tam nadal jest duża grupa, może nie typowo, że to studio, ale nadal tam jest duża grupa osób, które pracują nad tym VR-em, natomiast ogólnie mamy... Gdzie? Możemy dywagować, natomiast są dwie drogi. Tak jak powiedział Maniek, że te osoby to są uzdolnione osoby, które jeżeli będą, nie wiem, znajdą finansowanie, czy będą zaangażowane w to, żeby to pociągnąć, no to one się do kupy sklecą i co z tego tworzą. I teraz pytanie, co? Więc mamy dwie drogi, Posłuchajcie. że będzie ryzyko martwej platformy. Czyli czym zostanie Quest? Nie wiem, maszynką do Beat Sabera, Gorilla Taga i oglądaniu filmów. Natomiast hardkorowi gracze, jak my, no po prostu dostaniemy, nie wiem,
osierodzeni i tyle, nie? Chociaż że Meta nam, Przejdziemy na Frame'a. mimo że Meta obiecywała nam rewolucję, no to sorry, no skończyły się dobre czasy lub jest druga, no tak jak ja powiedziałem, optymistyczna wersja, że no niestety, no ja jestem za tym, że no i dobrze w końcu Meta, ileż można tam finansować to. Mimo wszystko daje nam fajne urządzenia za No dosyć małe dlatego wiesz, pieniądze. Meta to Liczę na to, zostawiła i że devi się obudzą, no i powiedzą w końcu, no ryzykujemy i jak ryzykujemy, to musimy zrobić coś dobrego, żeby ludzie chcieli to kupić. Ale posłuchajcie, oni to co zrobili w najgorszym momencie, jaki można było zrobić. Bo gdyby zrobili coś takiego 2 lata temu, w momencie, kiedy był peak Questa 2, okej, wtedy by to wszystko przeszło, wtedy by to się rozwijało, ale oni jeszcze w międzyczasie doprowadzili do pewnych rzeczy nieodwracalnych. Gdyby to jeszcze wyciszali powoli, dobra, zamykamy po jednym tym studiu i tak dalej, anulujemy po jednym projekcie, albo nie, po prostu nie robimy następnych, a to w tym momencie jest odcięcie rzucili wszystkiego. Anulowali kilka gier, o których jeszcze nie wiemy. Wiemy o Harry Potterze, Tak. wiemy, że Armature nad czymś pracowało, Sanzaru pracowało ponoć nad sequelem Batmana, razem pewnie z Camouflage, ale chodzi o to, że odcięli to wszystko naraz i zobaczcie, jaki to daje w tym momencie, jakie to daje wyobrażenie odnośnie stanu ogólnie. VR. Dla kogoś, kto chce wejść w to środowisko, no to masz jak najbardziej rację, bo ostatni rok, no pół roku na pewno, jedyne jakie są komunikaty, że gry AAA w ogóle się nie sprzedają. Więc No, nikt nie więcej będzie niż chciał. rok. Tak, no Alien, Behemoth, Metro. w sumie masz rację. Od Reach. Metro się zaczęło, gdzieś tam ten listopad, gdzieś tam to właśnie był ten czas. Tak, no to już ponad rok dają definitywne Thief. sygnały, że fajne, dobre gry w zeszłym roku. się totalnie nie sprzedają, czyli no gry dla nas, tak? To właśnie o tym, co mówiłem wcześniej, czyli platforma Robloxa, tak? Czyli że w sumie gierki dla dzieci. może właśnie, i to też nie dlatego zgodzę to się też odcięli na raz, żeby devi się obudzili, bo Ale bez... coś się obudzili, ale to oni rozpieszczali devów, to nie była wina devów, że Znaczy, robią... wiesz, oni rozpieszczali devów, współfinansując tak naprawdę wszystkie produkcje. No ale z drugiej strony robili to też po to, żeby, wiesz, żeby devi mogli, żeby zachęcić również devów w wejście w VR. To zachęcili wiesz- tak, nie że wiesz, teraz jak- będą się zwalniać. Jedno studio wiesz, po drugim. Devi nie wiedzieli, jak kurczę robić gry na VR i tak Oj, dalej. Chcieli wiedzieli. spróbować, To do nieprawda. które dostawali Chcieli po prostu- kasę. Dostawali pieniądze, to ją Znaczy, brali. no zabrakło osoby, która naprawdę zdroworozsądkowo podchodziła do tych projektów, które były przedstawiane. Oni po prostu kasą Brali jak sypali leci. na lewo i prawo i tyle. No. No i właśnie, ale chodzi o to, że tutaj nie było, mieli jakąś wizję, znaczy każdy miał swoją wizję i w pewnym momencie nagle to, co mówili przez ostatnie parę lat, że nie, zobaczycie, teraz będzie fajnie, zobaczycie, jest plan. Nie było planu. Okazało się, że ten plan poszedł wszystko do kosza. I ja teraz, jak mówisz, że ale Meta zostanie i będzie robiła chociaż headsety. Nie do końca. Jeżeli Quest 4 wyjdzie i jeżeli się nie sprzeda, a jeżeli będzie wysoka cena, to się nie sprzeda, to może być ich ostatni headset. Może być. Oczywiście, że może być. Więc po prostu teraz przeszli w tryb oszczędzania i zobaczymy, co to będzie. Ale co to daje też w tym momencie? Tylko dla jeżeli, innych- jeżeli nadal by kurczę wywalali kasę i tak dalej, no to nie wiadomo, czy w ogóle, wiesz... Ale mogliby wywalać mniej kasy na coś innego, na Horizon Worlds dalej będzie finansowany. Tutaj na to z tym nic Znaczy, nie no, zrobią. oni to liczą, że się odbiją wchodząc na mobilki z tym Wordsem, natomiast ja tutaj nie widzę dla nich miejsca, bo ta nisza Ale już wiesz jest co, taka, Meta- tam nie ma już dla nich miejsca, tam są lepsze produkcje. dla dzieciaków. Właśnie chodzi o to, że oni przechodzą na mobilki z tego względu, że jest o wiele większe zainteresowanie na mobilkach niż na VR. Oni Znaczy, dlatego wiem, przechodzą. ale jest też o wiele większe zainteresowanie, bo nie widać ich w sklepie, a mobilki widać w sklepie, bo tak sklep funkcjonował do tej pory. Więc tutaj sami sobie ukręcili to wszystko też. I no jak mówiłem, no ja tutaj nie wierzę już w ten bullshit tak za bardzo i nawet jak mówią, że teraz będzie fajnie, no nie, ja poczekam, najpierw mi pokażcie, bo to zobaczcie, bo to też daje raz, że to cofa
w tym momencie VR trochę do epoki kamienia upanego, zaczynamy kolejny reset, zaczynamy znowu wszystko od początku, znowu od małych deweloperów, znowu od indie gier i tak dalej, to jeszcze jaki to daje efekt na całą resztę branży. Sony robi to samo od dawna, olewa, tylko trochę podchodziło do tego właśnie w sposób tak olewczy, nie odcięło naraz, tylko po prostu wyciszało powoli i w tym momencie platforma PSVR 2 jest wygaszana. Sony nie będzie w to inwestować. Ten sprzęt się starzeje. Nie będą tam go rozwijać dalej. Co z kolei dla Valve? Dla Valve to jest idealna sytuacja, bo wchodzi teraz, wjeżdża na białym koniu i nie musi robić nic. Tak. Nie musi robić gier. Bo po co? Z kim teraz konkurować, skoro tam ci sami odstawili zabawki? Więc to jest teraz dla wszystkich jest zła sytuacja. No, pod tym Czy- względem, tak. Jestem tutaj teraz trochę w szoku, bo nasz główny fanboy Mety tak jakby trochę odszedł. Nie, No nie. nie, Znaczy, no no- ja na to patrzę z punktu widzenia gracza. Ja nie jestem tutaj fanboy Mety, Tak, tylko tak. jestem fanboy gier. I Beta robiła świetne gry. W tym momencie Beta nie daje mi gier, nie zaoferuje mi kolejnych gier wysokobudżetowych, których ja właśnie oczekiwałem, więc co mi są w stanie zaoferować? Tak, no teraz Questa też za 3 patrzył lata? na Frame'a i to po cichu liczyć, że będzie może obsługiwał bibliotekę Mety. No zobacz, jeżeli Quest 4 wyjdzie w 2028 roku, to mój Quest 3 będzie miał już 5 lat wtedy. Ja nie wiem, czy on będzie działał do tej pory. No niby tak. No, więc Dobra, Co tym teraz? optymistycznym akcentem przejdźmy do kolejnego, ostatniego już tematu Myślałem, że koniec. z tego roku. Nie, no jeszcze jest przecież drama pomiędzy Luke'em Rossem daj a... spokój z tą dramą, to już wszyscy... Nie wiem, czy to jest sens omawiać, bo w sumie podobnie. Dobrze, że Majka nie ma, bo Każdy ma swoją rację. Hoste nie ma jak Tyle, mieli no. zupełnie inne zdanie odnośnie... Chociaż ty Geek też kurczę za Luke'em byłeś. Znaczy, Bardziej. nie podobało mi się, znaczy ja wiedziałem, że cały czas mówiłem, że tutaj zyskują obie strony, tak? No Luke Ross jako, że ten mod przygotował, no dostaje jakieś tantiemy, natomiast tak jak zawsze powtarzałem, no to to nie jest tak, że nie wiem, ja tam dałem przykład. Kurczę, jak to teraz ja tam określiłem, teraz sobie nie mogę przypomnieć. No, chodzi o to, że mod bardziej nakręcał sprzedaż gry, niż ktoś by myślał, że nie wiem, no nie kupię tej gry, bo kurczę, wiecie o co mi chodzi. Że tak naprawdę CD Projekt nie tracił na tym modzie. Ale szczerze? No, Mów. po pierwsze, guzik sprzedał tej gry, bo to jest jednak VR, to jest jednak PC VR, tam śladowe ilości tej gier, niewielu graczy kupiło tylko właśnie dla moda VR tę grę, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nawet jeżeli kupili, nawet jeżeli część osób właśnie sięgnęło po Cyberpunka tylko właśnie ze względu na moda, to nie jest wykluczone, że to nie jest piracka wersja. A po trzecie, no to jest też na takiej, dla mnie to wygląda tak, że jakbym produkował odzież na przykład. Zrobił jakieś koszulki z logiem Cyberpunka, no i zaczął je sprzedawać komercyjnie. No to robię reklamę Cyberpunkowi, że więcej osób dzięki temu może pograć w grę, bo zobaczymy, że jest fajne i tak dalej. No, ale czy CD Projekt będzie zadowolony z tego? Że ja na ich marce żeruję? Nie. Luke Ross przede wszystkim źle do tego podchodził, bo on nie reklamował swojego moda jako uniwersalnego narzędzia do wprowadzania VR w niektórych grach, tylko on właśnie reklamował to mod do Cyberpunka, mod do czegoś tam, powoływał się na markę, na której po prostu korzystał. I CD Projekt Red dało mu tutaj możliwość. Okej. No, on przez te 4 lata od istnienia tego moda zarobił tam kupę kasy na nim. To nie ma tutaj co ukrywać. I gdyby po prostu wziął, skorzystał, przeszedł na chociaż z tym samym standardowym modem, przeszedł na jego bezpłatną wersję, dostępność publiczną z opcjonalnymi do jakimiś donacjami, byłoby okej. Wtedy wygrał wszystko.
I wtedy by pokazał, że on się tutaj, on pokazał, że jest właśnie górą i dzięki temu może dalej udostępniać, bo nie zależy mu na pieniądzach. Ale on zagrał kartą Tak. chciwej korporacji, że to właśnie chciwa korporacja chce go zniszczyć i tak dalej. I co wiadomo się pogrążał bardziej. Tak, ale no cały projekt znowu pokazał, przecież daliśmy ci możliwość, że możesz udostępniać moda za darmo. No i wyszło, że no tutaj on się trochę chciwością trochę pokazał, że jednak mu bardziej zależało na pieniądzach niż na dobru społeczeństwa. Więc kazali mu No i- usunąć. No tylko, że do tego doszło, wywołało to olbrzymie emocje z jednej i z drugiej strony, do tego stopnia, że dostawał aż groźby śmierci. I chyba się obraził w końcu i pozamykał cały swojego patrona, bo też dostał kilka Nie. zgłoszeń na niego. Nie, Też się jedno, obraził. Patron, zamknęli mu go po prostu ze względu na jedno zgłoszenie. kolejne studio do tego doszło od Shadow, nie pamiętam jaka tam gra była. Ghost Warrior, Ghost Runner. O, Ghost Runner, tak. To jest polskie studio, ale to włoski wydawca chyba. Ale oni też wysłali mu informację, żeby udostępnił za free. Poszli śladem tak naprawdę CD Projekt Red. Lucros powiedział, że nie, więc oni wysłali do Patronite'a informację, że na Patronite on udostępnia, zarabia na ich własności i Patronite zablokował mu całkowicie konto na minimum 1 miesiąc aż do wyjaśnienia. No. I nie wiadomo, czy wróci z tym, czy co. No zobaczymy. No, w każdym razie no, sytuacja źle wyszła, bo mógł w tym momencie trochę zluzować, bo mimo wszystko był jednym z nielicznych może youtuberów, moderów, którzy biorą za to pieniądze. No on, z tego co wiem, on nie miał zbyt dobrej reputacji również w gronie innych moderów. Właśnie Tak, przez dlatego to, co nie robi. widziałem, żeby stanęli za nim, ani Flat2VR, ani TeamView. Nie widziałem, żeby w ogóle zabierali głos. Flat2VR jedyne co zrobiło, no to samo zaproponowało CD Projekt Red, że mogą zrobić takiego pełnoprawny tryb VR do tej gry oficjalny, no, więc wcale nie stanęli, bo jednak dla nich to też była zła robota. Oni też harowali. TeamView robi świetne mody VR, o wiele lepsze niż mody Lucrosa, bo z obsługą kontrolerów ruchowych wyglądające jak natywne gry VR. To samo... Udostępniają je za darmo, tak? Za przysłowiową postawienie kawy tak naprawdę. Tak, Biorą po prostu... Raydog ze swoim injektorem UEVR, czy modami do Residenta, czy Kabalist ze swoim modem do Crysisa. No, tam nie ma paywallów, a mody są o wiele lepszej jakości i też się przy nich napracowali. Znaczy, no to VR, to Praydog po prostu zrobił kawał dobrej roboty, dając narzędzia innym moderom, nawet nie mocno zaawansowanym, pokazał jak to robić, jak dodawać możliwość dodawania właśnie obsługę kontrolerów i tak dalej i naprawdę No i też masz ani złotóweczki za to nie wziął. Nie? No właśnie, też Coś masz tam to pewnie za free, zarobił nie? z donate'ów, ale na pewno nie tyle co Lucros. Tutaj raczej to nie Ale jest ta wiesz, że kategoria. oni mają dobrowolne donaty, tak? No. Chcesz to im coś dorzucisz, nie chcesz to nie dorzucisz, ale moda możesz sobie ściągnąć. No a niestety u Luka było tak jak było, że trzeba było kurczę No to tak jak ja subskrypcję. powiedziałem, że na początku powiedziałem, no nie byłem, że jestem za Lukiem Rossem, ale tak sobie pomyślałem, no kurczę, mogliby dać już mu spokój, ale później jak on zaczął się gdzieś tam wypowiadać, czy porównywać ich, że sami SEO PR-owo po prostu przegrał starcie. tak, PR-owo że bardzo. sami na bazarze stali i piraty sprzedawali, no to gdzie oni nigdy się z tym nie kryli, no to już tam się pogrążył całkowicie. No cóż, no bo w sumie kto w Polsce to wie, jaka była sytuacja, że po prostu inaczej legalnie się nie dało oprogramowania Dokładnie. zdobyć. Takie I były też, czasy. I też jeszcze zwrócę uwagę, w jaki sposób Tak, on był cały czas pobierał roszczeniowy, nie? subskrypcję za tego moda, bo to nie chodziło o to, żeby zapłacić mu i mieć dostęp, tylko trzeba było jednak opłacać ten dostęp przez wiele miesięcy. Jeżeli mod wyszedł w 2022 roku w styczniu,
I jeżeli ktoś chciał być cały czas na bieżąco, bo wychodziły nowe patche do Cyberpunka, wyszła wersja 2.0 czy Phantom Liberty i trzeba było, żeby grać dalej w Cyberpunka z modem VR, trzeba było aktualizować też moda. Czyli trzeba było cały czas opłacać mimo wszystko, Tak naprawdę albo raz na jakiś najmniejsza czas. aktualizacja gry musiał być mod aktualizowany. Przede No, w wszystkim sumie on to- sam wydawał ponad 20 wersji tego moda. Bo 20, teraz jest wersja 20 coś, ta ostatnia była. I jeżeli ktoś by faktycznie opłacał od początku istnienia tego moda do Cyberpunka do teraz, około 60 zł tam chyba wychodziło miesięcznie razem z podatkami, bo tam $10, ale plus podatki. Trzeba byłoby zapłacić prawie 3000 zł za moda VR. Czy, no wiesz, no kto sprytniejszy, to po prostu w momencie, kiedy chciał zagrać, to po prostu zasubskrybował, pobrał i miał w nosie i ewentualnie jak był No ja tak update, robiłem. Ja tak robiłem. Cyberpunka, no to i nie działał mod, no to po prostu jeszcze raz zasubskrybował, żeby Ja tak poczekać robiłem na- i zapłaciłem za tego moda właśnie tak okazjonalnie, kilka razy go subskrybując i odsubskrybując, zapłaciłem więcej niż za samego Cyberpunka. No, No to czy to jest sprawiedliwe też? Zobaczcie, no twórca gry wydaje grę pobiera opłatę tylko raz. Dokładnie. Gdyby update'y były płatne, gdyby patche były płatne, To to, nikt by nie przecież jest kupował gier. awantura. A on tutaj za kolejne wersje też sobie wymagał kasy. Powinna być jakaś, nie wiem, Najważniejsze, określona. zarabiał na cudzym IP, a nie na swoim, bo nie wiem, jeżeli on by coś sobie wypuścił, to mógłby sobie robić takie coś, tak? Zobaczcie, Albo przykład Team Beef. Team Beef też ma pewnego paywalla, ale trochę innego. Ale do Tam Early Accessu wczesne po prostu. wersje ich modów można testować, jeżeli się ich subskrybuje. Ale co tam daje? Tam daje szereg korzyści. Przez to, że subskrybowałem Team Beef na Patronite, to dostanę, jak wyjdzie na wiosnę, wyjdzie Wrath, Aeon of Ruin, dostanę za darmo grę na Metastore. Więc za to, że byłem ich subskrybentem. No i w momencie, kiedy jeszcze gra, ja ją w sumie ogrywałem jako Early Access, gdzieś tam bardzo, bardzo alfę wczesną ich moda, no to rzeczywiście, no to jak najbardziej, bo w sumie było ci obiecane, że masz jakiś swój wkład w to, że ten mod w ogóle powstaje. A kiedy oni podpisali umowę, żeby oficjalnie już robić, no to jak najbardziej pokazali super gest, że hej, dzięki tobie w sumie zaczęliśmy, no to już dla ciebie jest tutaj kopia oficjalnej gry. no nie tak jak Luke Ross płacisz, żeby mieć update, który tak naprawdę deweloperzy dają za darmo, nie? no, więc VR umiera, mody umierają, co jeszcze? I my umieramy, bo kurwa tracimy nasze studio. No, Znaczy, Więc- no cóż, no. rozejrzyjcie się ostatni raz, bo już pewnie tutaj nie wrócimy. Miejmy nadzieję, że wrócimy gdzie indziej. Może faktycznie, kurczę, zbudujemy sobie chatę w Medieval Dynasty, kilka krzesełek i będziemy tam, kurczę, się spotykać. A czy Medieval Dynasty dodało Live'a? Bo musimy to zasugerować Goldowi, jakby nie było. Z Live'em by się fajnie ustawiło tego, kamerę i byśmy mogli tak nagrywać. Właśnie. To by było dobre. To by Więc było świetne. musimy wrócić z tym pomysłem. Ty wiesz co, zaraz skończymy, ja mu to, kurczę, napiszę. Bez kitu. Tylko musi być jakiś średniowieczny Niech tablet. jeszcze Tak? da obsługę tych awatarów, żebyśmy tak samo wyglądali. O, No to już Czekaj, może być. chyba, że ewentualnie doczekamy do The Light Keepers i tam będzie. I z latarni będziemy streamować, póki jeszcze się ciemno nie zrobi. Ostatni rzut na nasze piękne studio, ale w sumie nasze loga już tutaj znikły. Ciekawe, No kiedy nie je no. usunęli. O, No już Nawet nie dawno. zauważyłem. Przecież były na obrazach. to nie, Nie to ma studio, to nie było to studio. To nie było to studio, przecież oni zmienili studio. Tam. Przecież tam sobie, kurczę, był ten. Jak on się nazywa? No. Łoś. Naprawdę współczuję wszystkim, którzy dotarli do tego momentu i jeszcze tutaj coś próbują. Myślę, że jeszcze coś ciekawego Nie, powiemy. Projekt to usunie. Nie, No coś ty. on to zostawi na blopera. Ja to zostawię, kurczę, na zakończenie.
No, więc Dobra, moi drodzy, to wszystko w tym programie. Nie wiem, kiedy zobaczymy się w tym składzie po raz kolejny. Znaczy w tym składzie to my się Koniec. widzimy codziennie nie ma na już wiarkach. nic. Ale nie wiem, kiedy Jesteście wolni. znowu sobie usiądziemy Możecie pogadać wrócić. i gdzie przede wszystkim. Jak coś znajdziemy, to na pewno się spotkamy, usiądziemy, pogadamy. I tyle. A tak, to najszybciej możecie nas spotkać w jakichś grach. Czy u mnie na kanale, czy Hostel wrzuca na swój kanał czasami coś. Geek ostatnio też coś wrócił, bo zaczął streamować. Coś tam co wrzuciłem, no. Ale to ten. Trzeba w ogóle... A nie, to był VR. Dobra, myślałem, że grę flat. W ogóle zobacz, że ktoś nas śledzi. Jest nas tu 3, a ja tam widzę, że 5 jest. Jak ja No. byłem tutaj sam, to tam było 4. A tutaj gdzieś Mark Zuckerberg siedzi jako taka zjawa i słucha, co tam. Ja tam widzę, że nas jakiś jeleń śledzi. Albo łania, nie wiem co to jest. Ale to mówisz o tej statuetce, czy gdzieś tam w lesie? Nie no, mówię o statuetce. Ja w lesie szukam, ty. Jakieś tutaj Dobra, latały już. przez samoloty, pociąg gdzieś tam w daleko. No tak, już ale tych oni torów nie zmienili widzę. to na standardowe takie, nie, od dłuższego czasu takie jest niestety. Moi drodzy, pora kończyć. Dzięki, że wytrzymaliście z nami tyle. Nam jak zwykle się przyjemnie gadało, chociaż Geek z Mańkiem zdominował ten podcast. Tak? Nie zauważyłem. Zawsze to hostelowi się No usta nie chodź, Ja zamykała. robię dzisiaj wszystko, żeby nie przedłużać. 3 godziny to już trwa prawie. I Ja dalej- bo nie przedłuża. 2,50. Gadania zaczęło mi kaszleć. No bo oni rozciągali temat tego. No widzisz, no Maniek ładnie się wycofał szybko. Tam, teraz ja już w sumie godzinę temu miałem powiedzieć, że już kończę, a tutaj widzicie. Ale ostatni raz to można, nie? Posiedzieć, pogadać. Dobra. Moi drodzy, my się z wami żegnamy. To wszystko na dzisiaj. I mam nadzieję, że za rok się znowu zobaczymy w kolejnym podcaście. No to 5. O, Ej, da się działa! Tutaj mam szafę. Działa! Kiedyś nie działało. Kiedyś, nie no, że dotyk taki niby. Nie no, widzisz. No przecież strzał, kurde, działa. A można żółwika? Nie, Ty też to- można bumpa zrobić. Ej, bo ja mam tutaj szafę z To ty lustrem. musisz do niego. Walnąłem lustro. Dobra, Dobra, to pozdrawiam dzięki. was serdecznie. Trzymajcie się. Elo. No. Hej, hej.